Acharya Ashtotarasata Srimad His Divine Grace Ubhoy Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Shiva Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotarasata Srimad His Divine Grace Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Go Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Niskan Diviti Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Pram Siko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Shilvaita Gadadhar Shubhashri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kunna Radha Kanya Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Navati Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Shamavera Bhakta Vrinda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Krishna Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Sindhivani Pachani. Why not? Radha Sri Radha Krishna Padaya Sahagana Raghunatham Tam Tam Sujevam Sudaitam Sadgurutam Parijana Samtam Shri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Varita Shri Sasana Namaskar. Hare Krishna. This is a mathematical equation. I thought this was the bottom, but it's not. May I figure out? Let's figure out. Unless one of the flowers fell off. It's true. No, it doesn't make any sense for me, to be honest. Like, maybe like this? No. I think one flower fell off. Sorry. I think a flower fell off. Yeah. I don't know. It doesn't make Well, maybe. Oh, yeah, like this. Like this? No, like this. Seems to be. Nie da się symetrycznie tego zrobić. Asha, who made this? Starać się no. Who made this garden? Kto zrobił girlandę? Asia? Ty robiłaś girlandę? Nie. Natalia. A, tutaj, bo staram się rozkminić matematycznie, nie można tego rozkminić. You have to fix it. Hare Krishna Radhe Radhe Jai
Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sanyavadi Vischacharya Satarine Sri Prabhupada ki Jai. I'm in the Brahmana effulgence right now. W świetle Brahmana teraz. It looks like the Brahmana effulgence is Wygląda jakby wkoło mnie było, emanating from my head. jakby blask Brahmana manował ze mnie. But I don't think I'm that powerful. Jak to nie myślę, że jest Yet. potężny jeszcze. You never know what will happen. Nie wiadomo, co się wydarzy. So, I was looking at the Caitanya Caritamrita. Dzisiaj przeglądałem Caitanya Caritamrita And I thought we could read the last two verses of Siksastaka Mahaprabhu's explanation. Myślę, że moglibyśmy przeczytać Caitanya dwa ostatnie Caritamrita. wersety Siksastaki Caitanya Mahaprabhu. This is Antya-lila, chapter 20, starting with verse 50. This is the seventh. We'll start with the seventh verse. It's all Prabhupada explains it all in the mood of Radharani. Czytanie, które? Antya-lila, tak, Mamy czytania? tak, czytania. Caitanya Caritamrita Antya? Antya-lila, which chapter? Ostatnia część. Aha, ostatnia część. Chapter 30, chapter 20, text 35. So, Mahaprabhu has just finished reciting the sixth verse, and now he's getting ready to recite the seventh verse. I w tym momencie pan Caitanya wyintonował już 6 wersetów i jest gotowy, by wyintonować 7. 20 rozdział. This is text 35. Natural humility and eagerness then awoke in Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. He prayed to Krishna to be able to chant the Mahamantra in ecstatic love. 35? Antya-lila chapter 20. Antya-lila, rozdział 20, tekst 35, ale to jest... A to może to jest Maria Lila? Nie, to są... Antya-lila to są chapter 20, text 35. A to nie ma tego, to jest... A, to jest 31. 35. No, 35 is something different. 31 is w wielkiej pokorze. No to jest właśnie 31. It's 35. Something different. Yeah, 35. 35? Natural, yeah, that's what it says. Yeah, that's the same verse. Natural humility and eagerness then awoke in Lord Sri Chaitanya. He prayed to Krishna to be able to chant the Mahamantra in ecstatic love. Wówczas obudziła się w panu Caitani Mahaprabhu naturalna pokora i gorliwość. Modlił się do Kryszny o możliwość intonowania Mahamantry w ekstatycznej miłości. Nayanam galarasubharaya Badanam gad gada hridaya gira Pulakarni chitam vapupala Tava nama grahane bhavishyati. My dear Lord, when will my eyes be beautified by filling with tears that constantly glide down as I chant your holy name? When will my voice falter? So this is, yeah. Is this 7th or 6th?
When will my voice falter and all the hairs on my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name? Mój drogi Panie, kiedy oczy moje upieńczą napełniające łzy, płynące bezustannie na skutek intonowania Twojego świętego imienia, kiedy mój głos zadrży i wszystkie włosy na moim ciele zjeżą się w transcendentalnym szczęściu przy intonowaniu Twojego świętego imienia. Without love of Godhead, my life is useless. Therefore I pray that you accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of Godhead. Bez miłości do Boga moje życie jest bezużyteczne, dlatego modlę się, byś przyjął mnie na swojego sługę, a jako wynagrodzenie dał mi ekstatyczną miłość do Boga. Separation from Krishna awoke various mellows of distress, lamentation, and humility. Thus Sri Caitanya Mahaprabhu spoke like a crazy man. Rozłąka z Kryszną rozbudziła różne oznaki nieszczęścia, rozpaczy i pokory. Tak więc Sri Caitanya Mahaprabhu mówił niczym szaleniec. My Lord Govinda. Yeah, so that was verse 6. Now this is verse 7. Yugaitam nimeshena chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda virahena me. My Lord Govinda, because of separation from you, I consider even a moment a great millennium. Tears flow from my eyes like torrents of rain, and I see the entire world as void. Mój Panie Govindo, z powodu rozłąki z Tobą nawet chwila wydaje mi się długim milenium. Łzy płyną z moich oczu jak potoki deszczu, a cały świat wydaje mi się pusty. So we're reading this because these are the moods of Radharani. Czytamy te rzeczy, ponieważ to jest nastrój Radharani. Mahaprabhu came to experience the mood of Radharani, and this is Antya-lila, which is when he fully went into those feelings of separation. I tak naprawdę Pan Caitanya pojawił się po to, by doświadczyć właśnie tego rodzaju uczuć i my czytamy Antya-lilę, czyli to jest ten moment, w którym Pan Caitanya poczuł te rzeczy. If you've ever been really hungry and all you could think about is eating, Czy kiedykolwiek byliście głodni do punktu, że jedyną rzeczą, o której myśleliście, było jedzenie? so separation causes you to become fixed on the object you are separated from. Separacja sprawia, że jesteście tak skupieni na tym obiekcie, którego czujecie rozłąkę. So it's more intense. To jest bardziej It's the intensywne. most intense emotion. To jest najbardziej intensywna emocja. So we'll hear what Mahaprabhu is saying. But this is all Radharani's mood. I tutaj mówi Pan Caitanya, ale to jest nastrój Śrimati Radharani. In my agitation, a day never ends, for every moment seems like a millennium. Pouring incessant tears, my eyes are like clouds in the rainy season. Hare Krishna. W moim niepokoju dzień nigdy nie dobiega końca, gdyż każda chwila wydaje się być milenium. Moje oczy, z których bezustannie płyną łzy, są jak chmury w porze deszczowej. Wow. Nice song, huh? In your absence, a day never ends. Every moment is like 1,000 years. And my eyes are pouring incessant tears, like clouds in the rainy season. Hare Krishna. The three worlds have become void because of separation from Govinda. I feel as if I were burning alive in a slow fire. Z powodu rozłąki z Govindą trzy światy stały się puste. Czuję, jakbym żywcem palił się na wolnym ogniu. Painful. Bolesne. You
You can't feel separation from something unless you love it. Nie możesz czuć separacji od czegokolwiek, jeżeli nie jesteś w tym zakochany. And the more you love it, the more you feel separation from it when it's gone. Im bardziej to kochasz, tym bardziej czujesz ból, kiedy ta rzecz znika, kiedy jesteś w rozłące z tą rzeczą. So we can't imagine the feelings of Radha for Krishna, but we can try. And so we can try to imagine the feelings of separation. They're as intense, maybe more intense than the love she feels. I my nie możemy sobie do końca wyobrazić tych uczuć, które Radha ma do Kryszny, ale możemy próbować sobie je wyobrazić, ponieważ to uczucie rozłąki, które ona czuje w stosunku do Kryszny, jest silniejsze niż jej miłość do niego. Lord Krishna has become indifferent to me just to test my love. And my friends say, better to disregard him. Pan Kryszna zobojętniał wobec mnie po to tylko, by wypróbować moją miłość, a moje przyjaciółki mówią, lepiej nie zważaj na niego. In other words, Krishna, this relationship you have with Krishna is just causing you pain. Just forget it. I te przyjaciółki stwierdziły, to uczucie, które masz do Kryszny, ono powoduje jedynie ból, więc odrzuć go. Zapomnij o tym. Just don't think about him. Nie myśl o nim. It's over. To już koniec. Too much pain. To jest zbyt duży ból. This is text 43. While Srimati Radharani was thinking in this way, the characteristics of natural love became manifest because of her pure heart. Gdy Srimati Radharani myślała w ten sposób, z powodu jej czystego serca zamanifestowały się charakterystyczne cechy naturalnej miłości. So we know that in general, when people talk about love of God, or they say they love God, it's not this kind of love. I wiemy o tym, że ludzie w ogólności, kiedy mówią o miłości do Boga, to nie mówią o tego rodzaju miłości, którą my tutaj właśnie omawiamy. It's chocolate ice cream love. Ta miłość, o której oni mówią, to jest taka miłość lodów, o smaku lodów czekoladowych. You love chocolate ice cream? Lubisz lody czekoladowe? That kind of love. To jest właśnie tego rodzaju miłość. Makes you feel good. To jest miłość, która sprawia, że czujesz się dobrze. I love the people who make me feel good. Więc lubię ludzi, którzy sprawiają, że czuję się dobrze. God helps me, so I love him. Bóg pomaga mi, zatem go kocham. Chocolate ice cream makes me feel good, so I love chocolate ice cream. Lody czekoladowe sprawiają, że czuję się dobrze, lubię je, więc po prostu mam do nich dobre. This one rabbi said, some people say I love fish. Tak jak pewien rabin powiedział, że niektórzy ludzie mówią, że lubią ryby. So loving fish manifests as Eating. yeah, killing it and eating it. I ta ich miłość do ryb, czyli upodobanie do ryb, objawia się tym, że je zabijają i zjadają. And then he said, I hope those people don't love me. Mam nadzieję, że ci sami ludzie nie kochają mnie. So Srimati Radharani is the pinnacle of love for Krishna. I Srimati Radharani jest pinnacle? The essence, the summit, the essence, the Jest highest esencją miłości do Kryszny. the highest point. Zenitem. Yeah. So if we want to understand what love is, this is how we understand it. How we understand, the most pure love. I jeżeli chcemy zrozumieć, czym jest miłość, to jest właśnie możliwość poznania tej najczystszego rodzaju miłości. So this verse says, she was feeling separation, and in that feeling of separation, her love manifested in her heart, and then she's going to. I tutaj jest powiedziane, że ona czuje tę separację, czuje rozdzielenie i z powodu tego rozdzielenia zamanifestowały się w niej naturalne oznaki miłości. And this is what happened.
I tu jest opisane, co się dzieje. The ecstatic symptoms of envy, great eagerness, humility, zeal, and supplication all became manifest at once. Jednocześnie zamanifestowały się ekstatyczne symptomy zazdrości, wielkiej gorliwości, pokory, zapału i błagania. In that mood, the mind of Srimati Radharani was agitated, and therefore she spoke a verse of advanced devotion to her gopi friends. W tym nastroju umysł Srimati Radharani uległ poruszeniu. Wypowiedziała zatem do swoich przyjaciółek gopi werset pełen zaawansowanego oddania. In the same spirit of ecstasy, Sri Caitanya Mahaprabhu recited that verse, and as soon as he did so, he felt like Srimati Radharani. W tym samym nastroju ekstazy wyrecytował ten werset Sri Caitanya Mahaprabhu, a gdy tylko to zrobił, poczuł się jak Srimati Radharani. We chanted this verse last night. You want to chant it together? Intonowaliśmy wczoraj ten werset wieczorem. Powinniśmy go ponownie, myślę, intonować. Aslishyava pararatam panastumam adharshanam armahatam kurotuva yata tatava vidadatu lampato mat prananatastu saeva naparaha. Let Krishna tightly embrace this maidservant who has fallen at his lotus feet, or let him trample me, or break my heart by never being visible to me. He is a debauchee after all, and can do whatever he likes, but still he alone and no one else is the worshipable Lord of my heart. Niech Pan Krishna mocno obejmie tę służkę, która padła u Jego lotosowych stóp. Niech mnie podepcze albo złamie moje serce, mi się nie pokazując. Jest przecież rozpustnikiem i może robić, co tylko zechce, ale mimo to właśnie On jest uwielbionym Panem mojego serca i nikim innym. Text 48. Tekst 48. I am a maidservant at the lotus feet of Krishna. He is the embodiment of transcendental happiness and mellows. If he likes, he can tightly embrace me and make me feel oneness with him. Or, by not giving me his audience, he may corrode my mind and body. Nevertheless, it is he who is the Lord of my life. Jestem służką u lotosowych stóp Kryszny. On jest ucieleśnieniem transcendentalnego szczęścia i smaków. Jeśli chce, może mnie mocno objąć i sprawić, że poczuję z nim jedność, ale może też zniszczyć mój umysł i ciało, nie spotykając się ze mną. Tym niemniej on właśnie jest, on jest moim Panem, Panem mojego życia. My dear friend, just hear the decision of my mind. Krishna is the Lord of my life in all conditions, whether he shows me affection or kills me by giving me unhappiness. Moja droga przyjaciółko, posłuchaj tylko, co postanowił mój umysł. Kryszna jest Panem mojego życia we wszystkich okolicznościach, czy to okazuje mi uczucie, czy też przysparza mi nieszczęścia, czy
Czy to okazuje mi uczucie, czy też przysparzając nieszczęścia zabija? Sometimes Krishna gives up the company of other gopis and becomes controlled, mind and body, by me. Thus he manifests my good fortune and gives others distress by performing his loving affairs with me. Czasami Krishna porzuca towarzystwo innych gopi i ja kontroluję jego ciało i umysł. W ten sposób ujawnia moje szczęście, a innym sprawia cierpienie, angażując się w romanse ze mną. Or, since after all he is very cunning, he is a very cunning, obstinate debauchee with a propensity to cheat, he takes to the company of other women. He then indulges in loving affairs with them in front of me to give distress to my mind. Nevertheless, he is still the Lord of my life. Albo, jako że jest on przecież bardzo przebiegłym, upartym rozpustnikiem z tendencją do oszukiwania, obraca się w towarzystwie innych kobiet. Wówczas pozwala sobie na romanse z nimi w mojej obecności, aby przysporzyć cierpienia mojemu umysłowi, a mimo to wciąż jest Panem mojego życia. Wow. Ladies, if your husband brings home a girlfriend, what do you do? Jeżeli, drogie panie, wasz mąż by jakąś kobietę do domu przysposobił, co wy na to? Give her a room, give her half your saris, half your jewelry. Czy dałybyście jej pokój, dałybyście połowę swoich sari, połowę swojej biżuterii, którą posiadacie? Probably not. Najprawdopodobniej nie. That means you don't love your husband. To oznacza, że nie kochacie swojego męża. You don't really love him. I think that some marriages and some women are in this point that if another woman will appear, they will be like really happy to give the husband to her because they are so frustrated. Yeah, that way they get back at the woman for taking your husband. They'll suffer. So, this is a famous verse here. Teraz będzie bardzo słynny werset. At least the purport of this verse is famously known. Przynajmniej znaczenie do tego wersetu jest bardzo dobrze znane. I do not mind my personal distress. I only wish for the happiness of Krishna. For his happiness is the goal of my life. However, if he feels great happiness in giving me distress, that distress is the best of my happiness. Nie przejmuję się własnym cierpieniem, pragnę jedynie szczęścia Kryszny, gdyż jego szczęście jest celem mojego życia. Jeśli jednak sprawiając mi cierpienie jest bardzo szczęśliwe, cierpienie to jest moim największym szczęściem. Purport. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that a devotee does not care about his own happiness and distress. He is simply interested in seeing that Krishna is happy, and for that purpose he engages in various activities. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur mówi, że bhakta nie dba o własne szczęście czy nieszczęście. Chce jedynie widzieć, że Krishna jest szczęśliwy i w tym celu podejmuje różne działania. Czysty bhakta odczuwa szczęście tylko w ten sposób, gdy widzi, że Krishna jest pod każdym względem szczęśliwy. Listen to this next sentence carefully. It's really important. Słuchajcie następnego zdania. She got excited. She started reading the next sentence. She got so excited. A pure devotee has no way of sensing happiness except by seeing that Krishna is happy in every respect.
Czysty bhakta odczuwa szczęście tylko w ten sposób, gdy widzi, że Kryszna jest pod każdym względem szczęśliwy. So that means if you find happiness which doesn't make Krishna happy, you've got a ways to go. You've got some work to do. To znaczy, że jeżeli odczuwasz szczęście w rejonach, w których niekoniecznie Kryszna odczuwa szczęście, czy to nie czyni go szczęśliwym, to znaczy, że masz dużo pracy przed sobą. And it also means if you like something, but Krishna doesn't, it can't, in the pure stage, it would never make you happy to do it. To oznacza, że na tym czystym stanie, jeżeli są rzeczy, które Tobie sprawiają przyjemność, czy lubisz je, a Kryszna ich nie lubi, to ostatecznie nie da Ci to szczęścia. In the common concept of religion, it's if I'm happy, God must be happy, because God wants me to be happy. W tej takiej ogólnej koncepcji Boga czy religii jest taka idea, że jeżeli ja jestem szczęśliwy, to Bóg jest szczęśliwy, ponieważ generalnie głównym zadaniem Boga jest uszczęśliwianie mnie. So it means I'm still in the center of my universe. Krishna's not in the center. Co oznacza, że to ja jestem centrum wszechświata, czy swojego wszechświata, nie Kryszna. God exists Bóg istnieje to support me, tylko po to, by mnie wspierać, to make me happy. by czynić mnie szczęśliwym. That means I'm in the center, To oznacza, że to ja jestem w and centrum He's my servant. i On jest moim sługą. Anytime you need something, you press a little button and your servant comes in. Jeżeli tylko czegokolwiek potrzebujesz, naciskasz przycisk i przychodzi Twój sługa. That button is prayer. God, I need this, help me. I ten przycisk to modlitwa, kiedy mówisz, Boże, potrzebuję tego i tego. Now we pray to Krishna to advance our bhakti. My That's modlimy different. się do Kryszny, by wznosić nasze bhakti, to jest coś zupełnie innego. We don't pray to Krishna to advance our material life. My nie prosimy Kryszny o to, by powiększał czy ulepszał nasze No materialne życie. At least we shouldn't. Przynajmniej nie powinniśmy. If Krishna becomes happy by giving him distress, such a devotee accepts that unhappiness as the greatest of all happiness. Czysty bhakta uważa cierpienie za największe z wszelkich szczęść, gdy tylko Kryszna jest szczęśliwy, sprawiając mu to cierpienie. In other words, if you suffer on behalf of someone you love, that suffering becomes great happiness. Innymi słowy, jeżeli cierpisz po to, by inna osoba była szczęśliwa, to tak naprawdę to cierpienie przysparza Ci szczęścia. You ever see a movie? Widzieliście kiedykolwiek film? And the guy goes through great suffering to save the girl from some disaster? Że mężczyzna przechodzi przez różnego rodzaju cierpienia, by obronić czy ochronić swoją dziewczynę. You ever see a movie like that? Czy widzieliście kiedykolwiek tego rodzaju film? Yeah, that's love. I to jest właśnie miłość. And at the end of it, he doesn't go, oh man, that was so much trouble. I can't believe I did that for you. No, he feels great happiness. Na końcu nie ma czegoś takiego, że przychodzi do niego i mówi, o Boże, tyle musiałem tutaj wycierpieć, tyle musiałem przejść. Nie wiem, czy to było w ogóle warte tego. Nie, on mówi, wspaniale, że to zrobiłem. Zrobiłem to dla Ciebie. It's only when you don't love the person you'd say something, I was such an idiot to do that for you. Jedynie kiedy nie kochasz osoby, to mówisz na końcu, ale byłem idiotą, że to zrobiłem dla Ciebie. Sometimes we do austerity and say, well, it's so difficult, this austerity. Czasami pełnimy pewne wyrzeczenia i myślimy sobie, może jakie to jest trudne. Krishna is so demanding. Krishna jest taki wymagający. Yeah, that's the absence of love. To jest brak miłości. Where there's love, you wouldn't say that. Ponieważ gdyby była tam miłość, nigdy byśmy tego nie powiedzieli. You would say, it's my great pleasure to make sacrifice. Yeah. My byśmy raczej powiedzieli, to wyrzeczenie jest ogromną przyjemnością dla mnie. Those who are materialistic, however, who are very proud of material wealth and have no spiritual knowledge, like the Prakrita Sahajas, regard their own happiness as the aim of life. Jednak osoby materialistyczne,
które są bardzo dumne z materialnego bogactwa, nie mają duchowej wiedzy, jak Prakrita Sahajiya, za cel życia uważają właśnie szczęście. So if you ask most people what's the goal of life, they'll say to be happy. Jeżeli zapytasz większości ludzi, jaki jest cel życia, powiedzą, że szczęście. It's quite a shallow goal if it's material happiness. Ale to jest taki bardzo płytki cel. The goal of my life is to take this body that occupies 3 meters high and whatever wide. The goal of my life is to make this thing happy. Jest to bardzo płytkie uważać, że to ciało, które ma taki wzrost, taką szerokość, jakby głównym celem naszego życia jest sprawić, by to ciało było dobrze, by było szczęśliwe. And then you marry another one whose goal of life is to make their body and mind happy, and you have conflict. I wtedy wychodzisz za mąż, czy wchodzisz w związek małżeński z drugim tego typu ciałem, które również chce być szczęśliwe i powstaje konflikt. Or maybe my happiness makes me happy to make you feel bad. So that's not glorious if I say I want to be happy, because my happiness is at the cost of your happiness. I czasami to szczęście może być kosztem szczęścia drugiej osoby. I to nie jest zbyt chwalebne. So, if someone says, I want to be happy, it's actually quite a selfish goal. Jeżeli ktoś mówi, że chce być szczęśliwy, to w rzeczywistości jest to bardzo egoistyczny cel. He's talking about, Prabhupada's talking about the Prakrita Sahaji, and he's saying, some of them aspire to enjoy themselves by sharing the happiness of Krishna. Tutaj Prabhupada mówi o tych Prakrita Sahajiya i mówi, niektóre z nich aspirują do czerpania radości przez uczestniczenie w szczęściu Kryszny. This is the mentality of fruitive workers who want to enjoy sense gratification by making a show of service to Krishna. Jest to nastawienie osób pracujących z myślą o własnej przyjemności, które chcą cieszyć się zadowalaniem zmysłów, wykonując służbę dla Kryszny na pokaz. So I will share Krishna with you, and then you can line up here, make a line this side, and leave your donation here. I teraz ja z wami wszystkimi się będę dzielił Kryszną, a po tym wszystkim proszę, żebyście ustawili się tutaj w takiej kolejeczce i każdy, żeby przekazał swoją dotację. And if donations don't reach a certain amount, I'm not coming back to Boswat ever again. I jeżeli te dotacje nie osiągną pewnego określonego pułapu, to ja myślę, że już nie pojawię się ponownie we Wrocławiu. So that's what Prabhupada's talking about. Something like that. I to jest ta rzecz, o której tutaj Prabhupada mówi, coś mniej lub bardziej. Yeah. Now, parents have a little experience of this, what's being said here, because if you're a parent and your kids aren't happy, you can't be happy until they're happy. Ja mam pewne takie doświadczenie jako rodzic, że kiedy twoje dziecko nie jest szczęśliwe, ty również nie jesteś w stanie być szczęśliwy. And if they're suffering, all you want to do is make them happy. Kiedy one cierpią, jedyną rzeczą, którą chcesz zrobić, to chcesz je uszczęśliwić. And then once they're happy, you're happy. I w momencie, kiedy one są szczęśliwe, ty również czujesz szczęście. And if they're in distress and you're happy, you're in distress. I jeżeli one czują się nieszczęśliwe, a ty jesteś szczęśliwy, to ty też czujesz się nieszczęśliwy. And if you have to undergo distress, not if you have to, you will undergo distress sometimes to make them happy, but then you're happy. Ale jeżeli czasami musisz przejść przez rodzaj nieszczęścia, by one były szczęśliwe, to i tak czyni cię szczęśliwym. So Prabhupada said, this kind of love that Srimati Radharani has, that you won't find it in the material world, but the closest thing is the love of a mother for her child. I Śrila Prabhupada mawiał, że ten rodzaj miłości, który Srimati Radharani ma do Kryszny, trudno znaleźć w tym materialnym świecie, ale miłość, która
jest mniej lub bardziej zbliżona do tego rodzaju miłości, tą miłość matki, czy też rodzica do dziecka. I mean, when you become a mother, specifically a mother, Jeżeli stajesz się matką, szczególnie jeżeli jesteś matką, you kind of become a slave to your children. Tak naprawdę stajesz się swego rodzaju niewolnikiem swoich dzieci. More or less. Mniej lub bardziej. Maybe more than less. Ale chyba więcej niż mniej. At least till they're older. Chyba, że one są już starsze. Możesz zamknąć okno. Just another kind of slavery when they're older. Nie. Pojawia się inny rodzaj niewolnictwa, kiedy one są już starsze. When my daughter was very young, I asked one of my god sisters whose kids were older, I said, does it ever get any easier? I kiedy moja córka była jeszcze stosunkowo mała, ja spytałam pewnej siostry duchowej, która miała już takie odchowane dzieci, czy kiedykolwiek staje się łatwiej? She said, it gets different, but not easier. To jest inaczej, ale na pewno nie łatwiej. Yes? Just That's the reason I have no kids. Yeah. So, anyway, we're trying to understand something we can't understand, so Prabhupada has blessed us by saying, the love of a mother for a child. You can understand that, and then you'll get some glimpse into what Radha's love is for Krishna. Staramy się zrozumieć rzeczy, które zrozumieć jest bardzo trudno, ale dzięki Śrila Prabhupadzie, który daje tutaj takie porównanie, że ta miłość jest troszkę podobna do miłości matki do dziecka, możemy mniej lub bardziej zrozumieć, czym jest ta miłość Śrimati Radharani do Krishna. So we have heard a million times that Krishna is all attractive. Słyszeliśmy miliony razy, że Krishna jest wszechatrakcyjny. Like everything that's attractive exists within him. Wszystko, co jest atrakcyjne, zawiera się w nim. Just like in the material world, everything attractive exists within the form of the female. Tak jak w świecie materialnym, wszystko, co atrakcyjne, zawiera się w formie żeńskiej. So everything in the spiritual world that's attractive is Krishna. I wszystko, co atrakcyjne w świecie duchowym, zawiera się w Krysznie. So you can imagine how much affection you would have when you're pure for Krishna. Więc możemy sobie jedynie wyobrazić, jak wielkie uczucie byśmy mieli do Kryszny, gdybyśmy byli czyści, oczyszczeni. And therefore the affection is so strong, the only thing you want is to make him happy. I to uczucie jest tak silne, że jedyną rzeczą, którą chcesz robić, to czynić go szczęśliwym. And that story of the gopi of Krishna having a headache illustrates it. I ta historia z Gopi, kiedy Krishna miał ból głowy, opisuje to. So when the gopis were willing to give the dust of their feet to Krishna, Narada Muni said, well, aren't you worried that if Krishna puts your dust on his head, that's such a big offense, you'll go to hell? I kiedy gopi zdecydowały się dać Krysznie pył ze swoich lotosowych stóp, żeby położył na swoją głowę, Narada Muni powiedział, ale czy wy się nie boicie? Ponieważ to jest ogromna obraza i przez to możecie pójść nawet do piekła. And they said, we cannot stand to see Krishna suffer. I one powiedziały, my nie jesteśmy w stanie wytrzymać tego, że Kryszna cierpi. In other words, they were basically saying to see Krishna suffer is a lot worse than going to hell. Innymi słowy chciały powiedzieć, że tak naprawdę patrzenie na cierpiącego Krysznę jest gorsze niż pójście do piekła. We love him so much. My kochamy go tak bardzo. We cannot tolerate to think he has a headache. Że nie jesteśmy w stanie tolerować, że boli go głowa. So, if we have to go to hell to get rid of his headache, let's go. Więc jeżeli ceną za to, by on pozbył się bólu głowy, jest nasze pójście do piekła, jesteśmy na to gotowi. Have you ever heard that kind of love preached in a church? Czy kiedykolwiek słyszeliście o tego rodzaju miłości, by była omawiana, czy też nauczana w kościołach? My understanding of Christianity is that the reason they don't follow Christ's example is because they believe nobody can follow it.
Moje zrozumienie chrześcijaństwa jest takie i tego, że oni nie są w stanie w pełni podążać za Jezusem, ponieważ uważają, że nikt nie jest w stanie za nim podążać. And we're taught, follow in the footsteps of the gopis. A my jesteśmy nauczani, by podążać w ślady gopi. You know that verse? Znacie ten Brajabadu, wers. the gopis. Ten We werset. should follow in their footsteps. They exhibit the highest love. Że powinniśmy podążać śladami gopi, ponieważ one reprezentują, czy też wyrażają najwyższy rodzaj miłości. We don't say, oh, it's the gopis. We can't do that. My nie mówimy, to są gopi, my tego nie możemy zrobić. Take it easy, Prabhu. Wyluzuj, prawda? You'll never be like a gopi. Nigdy nie będziesz jak gopi. No, we don't say that. Nie mówimy w ten We say, sposób. here's the example. This is what we're striving for. To jest przykład, to jest cel, do którego dążymy. And if that were not true, Prabhupada wouldn't even put a purport or even, take it out of the Caitanya Caritamrita. Why do we need to hear about Radharani? Jeżeli to nie byłoby 'cause we can't be ważne, like her. to już Prabhupada by tego nie umieszczał w Caitanya Caritamricie. Jaki byłby tego cel? Po co? No, follow that example as best we can. Podążanie za tym przykładem w najlepszy możliwy sposób. Okay, ladies, here's the verse. I tutaj jest kolejny Are wers. you ready? Czy jesteście gotowi? If Krishna, attracted by the beauty of some other woman, wants to enjoy with her, but is unhappy because he cannot get her, I fall down at her feet, catch her hand, and bring her to Krishna to engage her for his happiness. Bo jeśli Krishna, zauroczony pięknem jakiejś innej kobiety, będzie chciał cieszyć się z nią, nie będzie szczęśliwy, nie mogąc jej zdobyć, upadnę do jej stóp, chwycę jej ręką i przyprowadzę do Kryszny, by dała mu szczęście. OMG. Like that story of remember that story? This man wanted to enjoy a prostitute. I think he had leprosy. He wanted to enjoy a prostitute. Pamiętacie tę historię o mężczyźnie, który chciał się cieszyć z jakąś prostytutką? And his wife went to the prostitute and just started serving her. I ta żona udała się do tej prostytutki i zaczęła jej służyć. Because she didn't have money, and then the prostitute said, after some time, what do you want? Why are you serving me? And she said, I ona nie miała pieniędzy, ta właśnie żona, ta kobieta, i służyła jej. I po pewnym czasie ta prostytutka spytała, służysz mi, czego ode mnie oczekujesz? wow, amazing. Normal wife would say, yeah, go enjoy that prostitute, but don't come back home ever again. It's all Normalna over. żona czy normalna kobieta powie, oczywiście idź tam, ciesz się z tą prostytutką, ale już nie wracaj do domu. Nigdy. Yeah. I'm not making any judgments here. Nie oczywiście nie robię tutaj żadnych, nie oceniam. But the point is obvious. If some gopi can give Krishna more pleasure than Radha, that makes her happy. She'll bring that gopi to Krishna. I jeżeli jakakolwiek inna gopi jest w stanie dać Krysznie więcej radości, to Rada przyprowadza ją do Kryszny. When a beloved gopi shows symptoms of anger toward Krishna, Krishna is very satisfied. Indeed, he is extremely pleased when chastised by such a gopi. She shows her pride suitably, and Krishna enjoys that attitude. Then she gives up her pride with a little endeavor. Gdy ukochana gopi okazuje symptomy gniewu wobec Kryszny, Kryszna jest bardzo zadowolony. W rzeczywistości odczuwa zadowolenie, gdy jest karcony przez taką gopi. Ona w stosowny sposób okazuje swoją dumę, a Kryszna cieszy się tym nastawieniem, a wtedy ona z niewielkim wysiłkiem wyzbywa się swojej dumy. So this is text 55. I tu jest 55 tekst. This will be the last text, then we'll have some discussion.
ostatni tekst, który przeczytamy i pewnie będzie dyskusja. Why does a woman continue to live who knows that Krishna's heart is unhappy, but who still shows her deep anger toward him? She is interested in her own happiness. I condemn such a woman to be struck on the head with a thunderbolt, for we simply want the happiness of Krishna. Dlaczego dalej żyje kobieta, która okazuje głęboki gniew w stosunku do Kryszny, choć wie, że jego serce jest nieszczęśliwe? Interesuje ją tylko własne szczęście. Przeklinam taką kobietę, aby uderzył w jej głowę piorun, gdyż my chcemy jedynie szczęścia Kryszny. Purport. A devotee who is satisfied only with his own sense gratification certainly falls down from the service of Krishna. Bhakta, którego usatysfakcjonuje jedynie zadowolenie jego własnych zmysłów, z pewnością upadnie ze służby oddania dla Kryszny. Being attracted by material happiness, he later joins the Prakrita Sahajas, who are considered to be non-devotees. Zauroczony materialnym szczęściem przyłącza się później do Prakrita Sahajiyów, których uważa się za niewielbicieli. So, I remember one of the first things I learned as a devotee, before I even officially became a devotee. Pamiętam jedną z rzeczy, którą się nauczyłam, zanim, czy też jedną z pierwszych rzeczy, którą się nauczyłam, zanim zostałam wielbicielem. We should do everything for Krishna's pleasure. Że powinniśmy robić wszystko dla przyjemności Kryszny. I heard that almost 53 years ago I heard that. I od prawie 53 lat słyszę to. And I'm still trying to understand what that means. I dalej zastanawiam się, czy też usiłuję zrozumieć, co to znaczy. And you say, oh, that's simple. Ale możecie powiedzieć, ale to jest proste. Just means whatever you do it for Krishna's pleasure. To oznacza, że robisz wszystko po to, by sprawić przyjemność Krysznie. Yeah, we were talking last night about Jai Gurudev, Jai me, Jai Gurudev, Jai me. I'm glorifying Krishna to get some honor for myself. Tak jak wczoraj mówiliśmy o tym, że Jai Gurudev, Jai me, Jai Gurudev, Jai me, że robimy czasami różne rzeczy dla Kryszny po to, by gloryfikowano mnie. I have a little cartoon, show someone playing harmonium, chanting Jai Gurudev, but in the mind it's Jai me. Tak jak można by zrobić taką małą historyjkę, że osoba właśnie gra na tym harmonium i śpiewa Jai Gurudev, ale tak naprawdę gdzieś tam w środku jest Jai me. Yeah. So. Jai ja. Yeah. Sometimes we say, I like this or I like that. But does Guru and Krishna like it? That's the question. Czasami możemy sobie myśleć, ja lubię to, czy lubię tamto, ale pytanie jest takie, czy Guru i Krishna również to lubią. Sometimes we don't want to do something because we think it's weird. Czasami nie chcemy czegoś robić, bo tak sobie myślimy, że to jest po prostu dziwne. I'm not going to do that. That's weird. Nie mam zamiaru tego robić, to jest dziwne. But what if Krishna likes it if you do it? Ale co jeżeli Krysznie się podoba to, co byś zrobił? I don't care, it's weird, I'm not going to do it. Nie mam zamiaru tego robić, ponieważ to jest dziwne. That's not the attitude. To nie jest nastrój, który powinniśmy mieć. But we think like that. Ale myślimy w ten sposób. Because we're more concerned about ourselves and how we feel than what's pleasing to Krishna. Sometimes. Jesteśmy czasami bardziej zatroskani o swoje własne samopoczucie niż o to, jak Krishna się czuje. Prabhu, don't do it that way. Krishna doesn't like it. Yeah, I know, but I like it. Nie rób tego w ten sposób, Prabhu, ponieważ Krishna nie lubi tego. No tak, nie lubi, ale ja lubię. Have you ever said that? Czy kiedykolwiek tak powiedzieliście? But maybe sometimes we think that Krishna is happy no matter what, like
So what's the use of making him happy? Oh, he's already Rather we happy. should focus on our own well-being. He's always happy and I'm not, so I'll focus on my own happiness. Yeah. Well, you've Krishna had... jest zawsze szczęśliwym, a ja niekoniecznie, więc może zacznę się skupiać na uszczęśliwianiu samego siebie. Don't forget you've had millions of lifetimes to try and you haven't figured it out yet, so you might as well make him happy and see if that works. Więc mieliśmy już tyle milionów żyć, które właśnie próbowaliśmy ten scenariusz zrealizować, czyli uszczęśliwiać siebie zamiast jego, więc może jedno życie spróbujmy uszczęśliwiać jego i zobaczymy, co się wydarzy. If you just understand this one simple statement, Krishna is the enjoyer, I am the servant, then pure bhakti just naturally flows from that. Jeżeli zrozumiemy to bardzo proste stwierdzenie, że Krishna jest tą osobą cieszącą, a my jesteśmy sługą, tą osobą dającą przyjemność, to cała ta idea czystej bhakti otwiera się dla nas. So if Guru and Krishna are pleased by you doing something, even if you don't want to do it, you should do it. Jeżeli Guru i Krishna są zadowoleni z czegoś, co powinieneś zrobić, to powinieneś to zrobić. Prabhupada will say, can you do this? Śla Prabhupada mówi, czy możesz to zrobić? Prabhupada, I don't know. It's so difficult. No. Jeżeli Śla Prabhupada mówi ci zrób to, to nie przychodzisz do niego z taką straszoną miną i mówisz, no nie wiem, Prabhupada może, nie, chyba nie. We should think, oh, this is good, it's difficult, I don't want to do it. Now I can, manifest some devotion. Raczej powinniśmy myśleć, tak, to jest trudna rzecz, więc powinienem ją zrobić. Dzięki temu mogę zamanifestować swoje oddanie. If you just do everything you want to do, the way you want to do it, how you want to do it, when you want to do it, in the name of Krishna consciousness, it's not a very high level of bhakti. Jeżeli chcesz robić wszystko w takim czasie, jak chcesz, w sposób, jaki chcesz, to tak naprawdę nie jest to zbyt wysoki poziom bhakti. Yeah, and that requires some further discussion, but that's a general principle. To oczywiście wymagałoby głębszej dyskusji, ale to jest taka generalna idea. Of course, sometimes you may not know if what you're doing is pleasing or not. Ale czasami mogą być sytuacje, w których nie wiesz, czy coś, co robisz, zadowala Krishna, czy nie. But at least when you do know, then you can make a choice. Ale przynajmniej jeżeli wiesz, to możesz dokonać wyboru. Hare Krishna. Ale proszę. Srimati Radharani ki jai. Jai. Pure Bhakti ki jai. Jai. We can pray that maybe a little bit of Radha's mercy falls upon us today. Możemy się modlić o to, by chociaż ta odrobina tej łaski Srimati Radharani spłynęła na nas dzisiejszego dnia. Maybe we could understand something about pure bhakti. Może dzięki temu będziemy w stanie zrozumieć coś na temat czystej bhakti. Maybe we can get some realization that we're not Krishna is the enjoyer and we're the enjoyed. Że Krishna jest tym, który się cieszy, a my jesteśmy osobami, które dostarczają. Krishna is looking at you right now. Krishna teraz na nas patrzy. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? He's enjoying us. He's enjoying seeing us. On cieszy się nami, cieszy się naszym widokiem. Our position is to be enjoyed by Krishna. Naszą pozycją jest bycie cieszonym przez Krishna. Enjoyed by Krishna. Yeah. So are there any questions or comments? Czy są jakieś pytania, komentarze? Yes. Hare Krishna. Dziękuję Guru Maharaj za nektar. Thank you for the nectar. Mam takie pytanie, ponieważ Guru Maharaj mówił o podążaniu za gopi. I have a question regarding what you said about following the footsteps of Gopi. I co to oznacza w praktyce? Czy mógłby podać jakiś przykład, jak na naszym poziomie, czy najniższym medianą, można podążać za tak wzniosłymi osobami, jak
gopi. Yeah, I can give an example. Could you give a practical example how on our mostly Kanishna level we can follow the so elevated devotees as gopis? You don't know that story? I think that he should just wear sari, right? Gopi Bhava. Okay. And go to this to the town. You could move to Radha Kund also. Mógłby się przeprowadzić do Radhaku. So we were reading how sometimes Sri Radha will bring a gopi to Krishna. Tak jak czytaliśmy o tym, że czasami Sri Radha przyprowadza gopi do Kryszny. So one devotee was preaching in Prabhupada's time Pewien wielbiciel nauczał w czasach Śrila Prabhupada, that the Sankirtan movement, especially book distribution, is in the mood of the gopis because we're bringing people to Krishna like Radha brings other gopis to Krishna. jeden z wielbicieli, który rozprowadzał w owym czasie książki, jakby postrzegał to jako rodzaj nastroju gopi, ponieważ nauczając, posprowadzając książki, my przyprowadzamy te żywe istoty, te dusze do Kryszny, tak jak Radha przyprowadza gopi do Kryszny. So some devotees doubted that that was true. I we never read that. którzy mieli wątpliwości, czy to jest prawda. That Sankirtan is like in the mood of the gopis. It sounded like kind of a jump. You know, she's kind of jumping and too far to come to that conclusion. It's not true. I wielu bhaktów miało pewne wątpliwości co do tego, czy to jest właściwa interpretacja, że Sankirtan jest w nastroju gopi i dla wielu to było takie już przekraczanie, wychodzenie poza za bardzo. So they went to Prabhupada and asked him, because this devotee who said it was a leader, so they were kind of feeling like he's misleading people. Or we don't know if what he's saying is true, but it doesn't sound true, and then he would be misleading people. I oni udali się do Śrila Prabhupada, by go zapytać, co on o tym myśli, szczególnie, że ten bhakta, który jakby twierdził te rzeczy, on był liderem, więc oni bali się, że jeżeli to, co mówi, nie jest prawdą, to będzie w jakiś sposób zwodził innych swoimi koncepcjami. Srila Prabhupada, so-and-so was saying that the Sankirtan movement is in the mood of the gopis. Is that true? Drogi Śrila Prabhupada, czy ten i ten bhakta twierdzi, że po prostu, że ten Sankirtan jest w nastroju gopi, czy to jest prawda? Prabhupada said, yes. A Śrila Prabhupada He is correct. On ma rację. I wtedy wszyscy... Bringing people to Krishna, that's the mood of the gopis. Przyprowadzanie ludzi do Kryszny jest nastrojem gopi. So that's one answer. To jest jedna z odpowiedzi. And I think the other answer is the point we were making. Druga odpowiedź to ta rzecz, o którą już mówiliśmy. If we have service and it may be difficult or distressful, but if it gives pleasure to Guru and Krishna, then that's the mood of the gopis. Jeżeli mamy służbę dla Guru czy Kryszny i ona jest czasami trudna, to jest to również w nastroju gopi. Just, book distribution can be difficult sometimes. Rozprowadzenie książek czasami może być bardzo trudne. I mean, writing a book and publishing a book is hard enough alone without even selling them yet. Że wydawanie książki, drukowanie jej jest już wystarczająco trudne, co tu mówić o rozprowadzaniu tej książki. So one time, Prabhupada asked the devotees, why are we taking so much trouble to print and distribute books? I pewnego razu bhaktowie spytali Prabhupada, dlaczego robimy tak wiele wysiłku, by drukować i rozprowadzać te książki. They gave different answers. I on dał tu różne odpowiedzi. We need to enlighten the people, we need to save the people. Chcemy oświecać ludzi, chcemy ich wyzwalać. We need to educate people in Christian Chcemy consciousness. edukować w świadomości Kryszny. Prabhupada said, no,
A Prabhupada powiedział I nie. mean, not that that wasn't true, but he wanted to make another point. Nie to, że te odpowiedzi, które dawali baktowie, nie były prawdą. On po prostu chciał uczynić zupełnie inne stwierdzenie, inny punkt. He basically said, because this will make my Guru Maharaj happy. That's why we're doing it. On powiedział, tak naprawdę robimy to po to, by uczynić mojego Guru Maharaja szczęśliwym. To jest So, punkt. you know, it might be difficult, To może być trudne, inconvenient, może być bardzo takie kłopotliwe, austere, może być sporo wyrzeczeń. but if it'll make Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur smile, then we'll do it. Ale jeżeli to sprawi, że na twarzy Bhaktisiddhanta Saraswatiego pojawi się uśmiech, to jest to warte tego. Well, my happiness, that doesn't really matter, but Krishna's happiness matters. That's what we learn from Radharani. Że moje szczęście nie liczy się tak bardzo. To, co się liczy, to szczęście Kryszny. To jest nas Radharani. So, if you're a leader and you want to get devotees to do something they don't want to do, just tell them, if you do it, Krishna will be happy. Jeżeli jesteś liderem i mówisz wielbicielom, żeby coś zrobili, ale niekoniecznie chcą to zrobić, to możesz im powiedzieć, ale to uczyni Kryszna szczęśliwym. Maybe that will motivate them. Może to ich zmotywuje. Yeah, I know, Prabhu. Krishna will be happy, but I won't. I wtedy ta osoba może powiedzieć, tak, Prabhu, wiem, ale Kryszna może będzie szczęśliwy, ale ja nie. Well, if someone's going to be happy, either you or Krishna, better you than him. Ktoś będzie w tej całej sytuacji szczęśliwy. Lepiej, że to będzie on niż ty. But is it really possible on our level to neglect our own happiness? Because often you are saying that we should be happy in Krishna consciousness. So what if something that we do for Guru and Krishna is really so austere or so painful for us that we are suffering and we are not happy, and there is a kind of risk that after some time we may even leave because this pain is so huge. Right. So It's a valid point, but it doesn't invalidate this point. czy my na naszym etapie, czy to za tak jakby pomijanie swojego własnego szczęścia na rzecz szczęścia Guru i Kryszny jest tak dobre, ponieważ Mahatma Prabhu często mówi o tym, że powinniśmy być szczęśliwi w świadomości Kryszny, więc jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi i ryzykujemy tym, że po pewnym czasie odejdziemy, Mahatma Prabhu mówi, że tak, to jest zasadne to, co mówię, ale jakby zupełnie nie jest to związane z tym, o czym mówimy. Did I say all that? Or that was the question and the answer? That was a lot. Question and answer. Yeah. I made my own. By studying this, it doesn't invalidate what you said, but it does show us how far we are from the goal. Że to, o czym teraz ja powiedziałam i o czym mówi Mahatma Prabhu, te dwie rzeczy pokazują, jak daleko jesteśmy od celu. Yes. I have a question about this comparison between which Prabhupada gave between the pure transcendental love and the love of mother for her child is parallel. So my question is if because this love for mother of a child can give us some glimpse of non-egoistic love. Yeah. So is it good for the body to have child? Yeah, she should have triplets. Yeah. Then she'll know what love is. And can you share on your example? Yeah, your experience, how it can help in spirituality? Yeah, I was only kidding. Pytanie odnosi się do tego przykładu, do tego porównania, które dał Prabhupada między właśnie transcendentalną miłością, a właśnie tym, co jest zbliżone do tej transcendentalnej miłości, czyli miłością matki do dziecka. Czy w związku z tym, ponieważ daje nam to jakieś idee, czym jest transcendentalna miłość, czy dobrze jest dla wielbiciela posiadanie dzieci? Ponieważ daje nam to taką przykład
takiej nieegoistycznej miłości. I czy mógłby powiedzieć na swoim własnym przykładzie? I have a joke. Mam pewien żart. We just had a wedding. No, I didn't have a wedding. I attended a wedding. Brałem udział w pewnej ceremonii ze ślubin. Chandramali Swami was there. I tam był również Chandramali Swami. So I was talking about the benefits that you get from being married. Ja mówiłam podczas tej ceremonii o korzyściach wynikających ze związku małżeńskiego. It's the fast track to humility. Że to jest najlepsza ścieżka do pokory, do osiągnięcia pokory. You know, when you're not married, nobody tells you what's wrong with you. Ponieważ dopóki się nie ożenisz, czy nie wyjdziesz za mąż, nikt nie powie ci, co z tobą jest nie tak. So Maharaj was next to me and I said, I really feel sorry for you, Maharaj, because I don't know how you're going to become humble because you never got married. Maharaj siedział tak obok mnie i ja powiedziałam do niego, no wiesz Maharaj, bardzo mi przykro, ponieważ ty nie jesteś żonaty. Ja nie wiem jak ty to osiągniesz, tą pokorę, ponieważ no, nie masz żony. So I think, of course, of course we know there are other ways to become humble other than being married. Oczywiście wiemy, że są różne sposoby, dzięki którym można osiągnąć pokorę, oprócz bycia w związku małżeńskim. So yeah, so you had a mother, so you know what mother's love is. Masz matkę, więc wiesz, co oznacza miłość matki. You see women with children and how much they have to tolerate. Widzimy kobiety ze swoimi dziećmi i widzimy, jak wiele muszą stolerować. But maybe it's easier for a mother. Not like she's the only one who can understand, but maybe it's more natural. Może jest to łatwiej kobietom zrozumieć, może jest to bardziej naturalne. But anyway, it's an example. Give some idea. To jest pewna idea. You want to have more children? Myślisz o to really get in the bog of this. Two is enough to understand. Dwójka wystarczy, by zrozumieć pewne rzeczy. Yeah. Definitely it's easy to understand if you have kids. Na pewno jest to dużo łatwiej zrozumieć, jeżeli ma się dzieci. Not impossible if you don't have kids. Oczywiście nie jest to niemożliwe, by to zrozumieć, jeżeli się ich nie posiada. One time this woman wrote her guru. She was married, she didn't have children. She said, Guru Maharaj, I'm so selfish, what should I do? He said, have a lot of kids. You have no chance of being selfish. Była jakaś kobieta, która żyła w związku małżeńskim i napisała też do Prabhupada, ja tak czuję, że jestem taka egoistyczna. Prabhupada powiedział, no to powinnaś mieć mnóstwo dzieci. You ever have experience like when you were young and you were like really hungry and you're eating and one of your kids just starts eating off your plate because they have nothing to eat. And you have to, like figure out what you're going to do now because you're still hungry. That's what it means to be a parent. Czasami sytuacje są, kiedy ktoś ma małe dzieci i jest bardzo głodny, a nagle te dzieci przychodzą i one też są głodne i zjadają twój posiłek i pozwalasz im na to, ale zaczynasz się zastanawiać, kurczę, co ja zrobię teraz, co ja zjem, no ale to właśnie oznacza być rodzicem. If they're hungry, there's nothing to eat. You can't say, don't eat, that's my plate. You can't do that. Jeżeli ty jesteś głodny i one są głodne i nie ma nic więcej do jedzenia, no to nie powiesz im, że nie jecie, ponieważ to jest moja, a nie posiłek. I guess if you're Hiranyakashipu. No chyba, że jesteś Hiranyakashipu. But otherwise. I would be Hiranyakashipu. Get your own prasadam, this is mine. I have nothing to eat. I don't care. To jest moja prasadam, nie ma nic innego do jedzenia, ale nie chodzi mnie to. Yes. It is said that a devotee should perform devotional service without expecting anything, without demanding. But in the 7th verse of Siksastaka, that's what I just read at the beginning, at the end it says, "Give me the ecstasy." Yes. So how we can? Yes. Because. Powiedz po polsku, Prabhu. Jest powiedziane w szastrach, tak, że wielbiciel, wykonując służbę oddania, nie powinien się spodziewać nic w zamian. Nie powinien się takiego. A w Siksastaka, w 7 wersecie, jak czytaliśmy na początku, na samym końcu jest po prostu proszenie, żeby otrzymać ekstazę. Yeah. Jak teraz można zrobić? So
You can only get that ecstasy if you have prema. Możesz zdobyć tę ekstazję jedynie w momencie, gdy posiadasz premę. It's another way of saying, give me prema. To jest inny rodzaj powiedzenia, daj mi premę. But instead it describes the symptoms of it. Bez opisywania symptomów tego. When will my eyes be Poprzez flowing opisywanie tears? symptomów tego, czyli kiedy moje oczy zwilżą się łzami. It's like, yeah, who wants to cry all day? Kto It's chce just płakać cały dzień? Can't do anything if you're crying all day. Nie możesz nic robić, kiedy płaczesz. When it's saying, when will I cry? It's when will I have prema, the prema that causes me to cry all day. That's what I want, the prema, not the tears are just the manifestation, the symptom. To nie jest tak, że my chcemy płakać, to nie znaczy, że my chcemy łez. Tego, czego chcemy, to prema, to ona powoduje właśnie ten płacz. You know, like sometimes we're chanting and we're praying, Krishna, please give me a taste. Czasami intonujemy, modlimy się do Kryszna. Kryszna, proszę daj mi pewien smak. And we're thinking, the fact that I don't have a taste is a sign that something's wrong with my chanting. Not that I just want to enjoy the holy name, but I want to be pure enough that I taste this relationship with the holy name. So it's actually a prayer for purity. I to nie jest tak, że my chcemy się cieszyć tym smakiem świętego imienia, tylko po prostu intonując myślimy sobie, że jest z nami coś nie tak, jeżeli nie czujemy niczego intonując święte imię i tak naprawdę pośrednio modlimy się o czystość. I'm sorry. Karana, czy ty mógłbyś chwilę potłumaczyć? I have to go to the toilet. Just for a minute. I'm sorry. So anytime you see a devotee asking for anything, they're just asking for pure bhakti, even though it may look like something else. Więc kiedykolwiek widzimy, że bhakta prosi o coś, to zawsze prosi o czyste bhakti. Że nie ma innego celu. We have this other song, Gauranga Bodhiteve. So there's a hankering, when? Or Kabe Habe Bolo, that song, Kabe Habe. When will I run along the Ganges, chanting Gauranga like a madman in ecstasy? Tak jest ta właśnie inna pieśń, którą Prabhu właśnie cytował, że kiedy pobiegnę na Ganges, będę biegł z Gangesu i intonował jak szaleniec święty. You know, it's like saying, when and on that day come when I sit in the college graduation ceremony wearing a black cape and a hat and holding my diploma. He could just say, when will I get my diploma? But it's another way of saying it. To tak jak inaczej powiedzieć, taki przykład jest dany, no, tak jak na przykład jak ktoś tam jest tam na studiach i pyta się, kiedy ja w końcu będę nosił ten taki frak czarny z tym takim kapeluszem i będę trzymał swój dyplom, nie? Czyli to jest jakby, że ktoś po prostu tęskni za tym dniem, no. So that hankering is always there for a pure devotee. Więc to takie dążenie w pragnienie ze strony czystego liczbia zawsze istnieje. So following in that example, we can pray for anything, any symptom of a higher stage of bhakti, we can pray for them. Więc możemy tęsknić i pragnąć każdego z symptomów czystej bhakti. When will I treat everyone with compassion? Kiedy każdego będę traktował z współczuciem. When will I see myself as a servant Kiedy siebie będę widział jako sługę. of everybody? Każdego. When will I have a taste? Kiedy będę miał smak. But the mood of the devotee is never I'm the enjoyer. Ale nastrój wielbiciela nigdy nie jest taki, że uważa się za podmiot radości. So we should never make any assumption that the devotee is praying for any kind of enjoyment. It's not possible. Więc nigdy nie powinniśmy przyjmować, że bhakta cieszy się, modli się o jakąkolwiek radość, przyjemność do siebie. Because a pure devotee realizes I am servant, and he never loses that realization. Dlatego, że czysty wielbiciel zawsze uważa siebie za sługę i nigdy nie traci tej realizacji. We here in class, I'm a servant, but then we forget. My tutaj na wykładzie słyszymy, że ja jestem sługą, ale zaraz potem po prostu zapominamy o tym. You ever forget that you're a servant?
Yeah, Prabhu, I forget every day during prasadam. Prabhu, ja zapominam każdego dnia w czasie prasadam. I forget I'm a servant, I think I'm an enjoyer. Zapominam, że jestem sługą, myślę, że jestem... Especially when they're serving pizza. I really think I'm an enjoyer. Szczególnie kiedy jest pizza. We easily Przepraszam, możesz mikrofon bliżej, bo chcemy, żeby było słychać tłumaczenie w tym nagraniu. Aha, dobrze. We easily forget. Że my bardzo łatwo zapominamy o tym. Nayanam Garuda Shraddharaya Badanam Gadagada. When will I cry? You ever feel like that? When's that day gonna? I've been chanting Hare Krishna for so long. When's that day gonna come when the sweetness of the holy name touches my heart so deeply that I can't even chant. I just cry and I just choke. It's so sweet. When's that day gonna come? Więc kiedy nadejdzie ten dzień, że po prostu nie będę w stanie intonować, ponieważ po prostu łzy będą płynąć z moich oczu i mój głos mój gardło będzie zdławiony. Now somebody could think, when's that day gonna come so I can show off to everybody how advanced I am? No, ktoś może myśleć w ten sposób, kiedy ten dzień nadejdzie, że pokażę wszystkim, jak intonuję. Did you see Mahatma Prabhu chanting japa? Did you see the tears? Czy widzicie Mahatma Prabhu intonuje swoje japa i łzy płyną mu z oczu? He was crying. When he was chanting, he was crying. Podczas intonowania płakał. Actually, I just had chilies up my nose, so I wanted to fake you all. Ale tak naprawdę to tam mamy katę i czy tam... Cieknie mi z nosa. Yeah, we heard that sometimes these people who want to pretend to have advanced symptoms, they put chili in their nose and they go, tears are coming out of their eyes. Czasami właśnie ludzie, którzy chcą oszukiwać, sobie tam wsadzają chili do nosa i po prostu wtedy im cieknie. More tears, more donations. Ponieważ im więcej łez, tym więcej dotacji. So as long as our hankering is pure, it's perfect. Więc im bardziej na to nasze pragnienia i tęsknota są czyste, tym jesteśmy bardziej doskonali. That melody we were singing last night. Ta melodia, którą żeśmy śpiewali ostatnio. We sang it at the Japa retreat, and everybody was like in this amazing mood. Tak, właśnie na Japa retreat każdy był takim zadziwiającym. It was like really special. Bardzo takiej. And it's those special moments that we're all hankering for. Więc właśnie na takie szczególne momenty wszyscy Like tęsknili. you just hear the holy name and you're like, oh my God, this is so sweet, it's so beautiful. Że właśnie postrzegamy to święte imię, o mój Boże, jakie to jest słodkie, jakie to wspaniałe. We hanker for that. I my po prostu tęsknimy za tym. When will I read Srimad Bhagavatam and start crying? Just thinking about Krishna. Kiedy będę właśnie czytał Bhagavatam i myślał o Krysznie i będę płakał. You know, the joke is, yeah, when I read Bhagavatam, I cry because I'm so bored. Taki jest żart, że ojej, czytam Bhagavatam i płaczę nad tym, bo to takie nudne. When I chant japa, I cry. This is so hard. Bo intonuję japa i płaczę, bo to jest takie Yeah, ciężkie. so we want to get to the next level. Musimy przejść na wyższy poziom. Can I ask something? Yeah. Maharaj dał przykład kobiety, która tak kochała swojego męża, że była w stanie służyć prostytutce. Słyszałam parę razy takie... Maharaj gave example of love of wife, which has so much love that she sends his husband to prostitutes. Słyszałam wiele razy takie przykłady, ale nigdy nie słyszałam o cechach męża. I heard many times such examples, but I never heard about
such qualities of husband. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mówię o postawie męża w stosunku do żony? Because I'm trying to stress the attitude of husband toward the wife. The husband can't do anything wrong. The only person that can do anything wrong is a woman. Haven't you read our books? Nie czytałeś książek, że tak naprawdę mężczyzna nic nie może zrobić złego, tylko kobieta, tylko żona może zrobić złego. Ponieważ w małżeństwie liderem jest mężczyzna, a więc jako lider powinien prowadzić kobietę. Because in marriage, the man is the leader and he should lead the wife. A ona powinna mu służyć. And she should, ponieważ on się nią opiekuje należycie. And she should serve him because he is taking care about her. Yes, yes. I ponieważ takich przykładów niestety zazwyczaj się nie podaje, jak mężczyzna powinien się zachowywać w stosunku do kobiety. We don't usually hear about examples how husband should treat the wife. You mean in Bhagavatam or in ISKCON? Czy masz na myśli Bhagavatam czy ISKCON? ISKCON i w ogóle mężczyzn na świecie. I think she's talking about the classes. You're talking about class in the classes. I think she's talking about the classes. Jako klasa. Right? Yeah. Dlaczego o tym wspominam? Why I mentioned this? Oh, well, I can. Let me give the answer first, because it's usually men giving the class. What do you think they're going to say? Dlatego, że to zwykle mężczyźni dają wykłady, więc dlatego nie odnoszą się do tego. Have you heard a class? We men, we're such bad husbands. We do everything wrong, and our poor wives suffer. Nie słyszysz czegoś takiego, że na wykładzie jakiś tam bakta mówi, my jako mężowie jesteśmy tak źli i te kobiety muszą nam służyć. Znaczy, chodzi mi o to, że ponieważ generalnie więcej jest mężczyzn, prawda, a więc w jaki sposób oni rozumieją tą sytuację? Generalnie z mojego doświadczenia wynika, że biorą tylko właśnie tą taką część, że kobieta, jeżeli ja mam zachciankę do jakiejś innej kobiety, to jedna kobieta, czysta kobieta powinna coś zrobić w tym kierunku, powinna mnie zrozumieć. Tak? The men have such feelings that if I have some desire, so the woman should understand this. Some kind Her of. point is that here, listening about. It's one-sided. No. Her point is that when we are reading such things as we read today, the man may have a kind of impression that if my wife, she's a chaste woman, if I will have a need or a desire of another woman, she's supposed to agree because she's chaste and she should follow. I nawet tłumaczenie, Radharani or translation is different, yes? The Men, same what I said. man, woman. Yes. The truth is out. The truth is out. Truth is out. No. Yes, it's, I'm talking about this. Yeah. That would be. Yeah. What's the word I'm looking for? There's a word in English called travesty. It's like something that should never happen. Jest takie słowo po angielsku, co oznacza travesty, co oznacza, że takie coś nigdy nie powinno się wydarzyć. Yeah. To make that conclusion from what we read, it should never happen. Że właśnie. Katrzani, tłumacz. Okay. Better express. Bo to jeszcze nie koniec. Those things should never happen. If they happen, it's unfortunate. Te rzeczy nigdy nie powinny się wydarzyć, a jeżeli się dzieją, to jest to duże nieszczęście. It would be a symptom that we have failed to
properly imbibe our culture. To jest wtedy oznaka tego, że w niewłaściwy sposób zaszczepiliśmy tą kulturę. Because this is transcendental. It's not like you take something transcendental and say, okay, Travesty to znaczy parodia. To jest takie nieszczęście wtedy, że I mean, if a woman wants to do that, that's one thing. jeżeli kobieta chce to zrobić, to But jedna to rzecz. say that they should, Ale mówienie jej, że powinna te rzeczy zrobić, that will destroy us. to nas Pan może Maharaj, zniszczyć. you said that which woman did this? Wtedy Maharaj zapytał, która kobieta byłaby w stanie to zrobić, tak jakby poddał to Of wątpliwość. course it was a joke. Oczywiście to był rodzaj żartu. Żart rozumiany inaczej przez kobiety, rozumiany inaczej przez But the mężczyzn. joke may be understood Oh, in a different misunderstood way by the by men. woman and by Yeah. man. Oh, the men always understand things the wrong way. Mężczyźni mają tendencję do rozumienia rzeczy w niewłaściwy sposób. Maybe not wrong way, but their own way. A man way. I mean, everybody knows men are less intelligent than women, right? Wszyscy wiemy o tym, że mężczyźni są mniej inteligentni niż... That was also a joke, but there's truth to it. To był oczywiście żart, ale jest pewna taka prawdziwa Men historia. will tend to understand things in a way in which they can take advantage of women. Mężczyzna ma tendencję do tego, by rozumieć i postrzegać rzeczy w ten sposób, by móc wykorzystać kobietę. Here's the point. I tu jest pewien... No matter what it's said in the books about men and women, when you're a devotee, your attitude changes. You're supposed to be compassionate, humble, tolerant, like all these qualities. That's what it means to be a devotee. Cokolwiek jest mowa o kobietach czy mężczyznach, nie ma to tak do końca wielkiego znaczenia, ponieważ jeżeli ktoś zostaje bhaktą, to powinien rozwijać tak naprawdę wyższe cechy, powinien być skupiający, wyrozumiały. You know, and a lot of the Varnashram stuff is not for devotees. I większość rzeczy z Varnashram nie należy, czy nie dotyczy wielbicieli, nie jest dla wielbicieli. You do this, you do this. This is your role, this is your duty. But when you're Że ty powinieneś robić to, powinieneś robić tamto, to jest twoja rola, to jest twoja rola. when you're a devotee, your relationships are based on respect. Jeżeli jesteś wielbicielem, twoje relacje powinny być oparte na szacunku, na pokorze. So there may be some formality in roles, but that's the basis. The basis of the relationship. We shouldn't throw away Vaishnava qualities. Podstawą powinny być właśnie cechy Vaishnava, rozwinięcie tych So I think that's the problem. I myślę, że to jest główny problem. Yeah, I'm humble to everyone except my wife. Ja jestem pokorny w stosunku do wszystkich, oprócz mojej żony. I'm nice to everyone except my wife. Ja jestem miły dla wszystkich, And oprócz mojej żony. she's supposed to be humble and nice to me, and I don't have to be humble and nice to her because I'm the husband. I ona jest dla mnie w stosunku do mnie pokorna, jest dla mnie miła, ale ja nie mam obowiązku ani być pokornym w stosunku do niej, ani być miły, ponieważ ona jest żoną, a ja jestem jej What kind of crazy society are we creating if men end up thinking like that? Do jakiego rodzaju szalone społeczeństwo czy społeczność stworzymy, jeżeli mężczyźni zaczną myśleć w ten sposób i mieć takie nastawienie? If the government found out, they would shut us down. Say you're ruining your movement's destroying families because these men think they're like God. Jeżeli się o tym dowiedział o takich rzeczach, to natychmiast zamknąłby ten ruch, ponieważ by stwierdził, że wasz ruch niszczy społeczeństwo. It's an interesting way of thinking. I rodzinę, przede wszystkim rodzinę. You look at the culture of ISKCON, what's being created, and think, I wonder if the government knew this, what would they do? Jeżeli czasami przyglądasz się różnym rzeczom kulturowym, które ISKCON tak prowadził w swoich zakamarkach, to się zastanawiasz, co by powiedział rząd, gdyby się dowiedział o tych rzeczach. The women are being abused. The brahmacharis turn into zombies. They can't think for Że themselves. na przykład kobiety, które są w jakiś sposób wykorzystywane, czy brahmacharini, którzy zostali dosłownie zamienieni w zombie. ISKCON's a dangerous cult. It's disrupting normalcy. I wtedy mogą już powiedzieć, tak, ISKCON jest niebezpieczną sektą, która po prostu niszczy społeczeństwo. And they would be correct if those things happened. I mean, those things did happen. I oni mieliby rację, gdyby te rzeczy się wydarzyły i niestety te rzeczy się wydarzyły.
what if, A co jeżeli? this is happening a little bit in some countries. I to się wydarzyło troszeczkę w niektórych krajach. Most of the people joining are women, and most of the women joining, their husbands are not devotees, and they all end up getting divorced because their husbands aren't devotees. So, but the spreading of Krishna consciousness, you would be increasing the divorce in that country. And just, you'd be, spreading of Krishna consciousness would be destroying families. No, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że w pewnym kraju kobiety zaczęły wychodzić za mężczyzn niewielbicieli, ponieważ oni nie byli wielbicielami, tak to one też odeszły od świadomości Kryszny i w imię rozprzestrzeniania świadomości Kryszny, ponieważ taka była idea, tak naprawdę zniszczono ten ruch. Tak? Znaczy, ja mam na myśli doświadczenia, mieszkam we Wrocławiu od narodzin i widzę wiele cierpienia, jeśli chodzi o kobiety, które zostały albo same, albo były źle traktowane przez wielbicieli, tak, którzy właśnie w wypaczony sposób jakby dostają tylko przykłady bardzo zaawansowanego zachowania, ale tak jakby nie chcieli być, że tak powiem, normalnymi mężczyznami, którzy normalnie szanują, kochają swoje kobiety, tylko wykorzystują świadomości Kryszny. Właśnie pod przykrywką świadomości Kryszny wykorzystują kobiety, zostawiają je same z dziećmi i tak dalej. I myself saw and I witnessed situations when the men were taking advantage of women or abused women or left them alone with kids and were doing those things in the name of Krishna consciousness, like using Krishna consciousness and using also the examples of elevated devotees as example of behavior and I tak naprawdę nigdy nie słyszałam, żeby na wykładach było mówione cokolwiek na ten temat. And to be honest, I never heard anyone speaking on class during the class talking about this kind of Kobiety issue. cierpią, dzieci nie chcą przyłączać się do świadomości And Kryszny. women are suffering and kids seeing it, they don't want to join to Krishna consciousness or stay in Krishna. I talk a lot about it and the men complain. You're always talking about what's wrong with the men. Why don't you talk about what's Ja wrong with jestem the akurat women? osobą, która dość dużo na ten temat mówię i zawsze mężczyźni na to narzekają, że ty ciągle mówisz, co z nami mężczyznami jest nie tak. I say, because we have you to tell what's wrong with the women, so you need someone to tell what's wrong with the men. I ja wtedy im mówię, okej, ale jesteście wy wszyscy, którzy mówicie, co jest nie tak z kobietami, więc kobiety muszą mieć mnie, bo to bym ja mówił, co jest z wami nie tak. So I was just thinking when you were talking, actually, you should get all the men together and have a man's class given by a woman. Że najlepiej byłoby zebrać wszystkich tych mężczyzn i wziąć kobietę, która powinna dać im wykład. Ale oni nie chcą słuchać. But they don't want to listen. Yes. Nie przychodzą na wykład kobiet. For sure. You tell them you have to listen, otherwise you don't get lunch. Wtedy musisz im powiedzieć, jeżeli nie wysłuchacie wykładu, to nie dostaniecie obiadu. We did I forget where I was. Maybe it was a japa retreat. We did an exercise where we asked some question, some self-reflective question, and then we asked, now think, when you act that way, how does it make other people feel? Because we don't normally think about how our actions make people feel. It's a really good exercise. I mieliśmy taki, na jakimś retreacie, takie pytania introspektywne, by każdy zastanowił się, jak to, co robi, wpływa na drugą osobę, ponieważ często się nawet nad tym nie zastanawiamy, jaki ma to wpływ na tę drugą osobę, to co robimy. Yes. As I was reading Puranas, I've seen so many stories about unchaste women. No, about unchaste men was always saved by the chaste woman. The unchaste man was saved because when she commits sati, even if he goes to hell, she saves him from hell. But I've never seen the stories that unchaste woman was saved by the... She always goes to hell. It is written in Puranas. What a sweet story. But that's too much. In so many Puranas is many stories, but
it happened like this only, because maybe there's different duties men and women have. Hare I Krishna. don't understand Może this. Prawo przetłumaczyć? Przetłumaczysz? Tak, Purana, jak czytałem Purany, jest dużo historii, opowieści, że unchaste, czyli to jest jak? Nieczysty. Taka niewierna. Niewierny mąż był zawsze uratowany przez wierną żonę, bo kiedy żona popełnia sati, nawet że on idzie do piekła za to, że był niewierny, ona jego wyciąga z piekła. Tu lasy. Ale ogólnie many kings and many regular people, ale zwykli ludzie. Zwykli ludzie, nie tylko tulasy, mówię o zwykłych ludziach, Purany jest o królach. Ale nie widziałem żadnego przykładu, że kiedy niewierna żona była ocalona. Ocalone zawsze żyć do piekła i już nikt tam nie uratował. Czyli jak to teraz I think the reason is, Myślę, że powód tego jest taki, this is my understanding. to jest przynajmniej moje zrozumienie, Men are always sexually out of control. że their mężczyźni nature. są zwykle pozbawieni tej kontroli seksualnej. Yeah, that's why they had polygamy, because the men couldn't control themselves. Dlatego była ta idea poligami, ponieważ mężczyźni nie byli w stanie siebie kontrolować. So the women need to be chaste, so to kind of protect the men from just destroying society by just having sex with any woman, anywhere and everywhere, which is what's happening today. Więc kobiety powinny być na tyle jakby wierne, by chronić mężczyzn przed tym, by jakby nie mieli jakichś tam stosunków seksualnych z innymi kobietami, nie zanieczyszczali społeczeństwa, co dzieje się w obecnych czasach. So what are you going to do with all these men who are ready to have sex anytime? You have women who say no. Co byś zrobił z tymi mężczyznami, jeżeli oni chcieliby mieć seks so w they're każdym the ones- czasie i byłyby te kobiety, które mówią im nie. They're the ones that can control. To one są w stanie kontrolować. Most men can't. Większość mężczyzn nie jest. But if they don't control it, then the men exploit them, and then unwanted pregnancies and so on. So that's why the chastity. I was surprised the word chaste was even used in relation to a man, because we rarely hear chastity as although we should be chaste, we hear it in terms of women, because once the women are loose, the whole society is degraded, because the men are always loose. They're willing to be loose. Prawda jest taka, że kobiety są tymi, które mogą w jakiś sposób to wszystko kontrolować, ponieważ jeżeli one się nie godzą na takie rzeczy, no to jakby mężczyźni nie mają tego pola, by je wykorzystać i byłem nawet jestem zaskoczona jakby nawet używaniem słowa to chaste, czyli taki wierny w stosunku do mężczyzn, bo wydaje się, że mężczyźni są jakby z góry na straconej pozycji i im ciężko jakby być. There was a discussion on this topic by some second generation women. I była taka dyskusja na ten temat w towarzystwie bhaktinych wielbicielek tego drugiego pokolenia. One of the devotees said, women are gatekeepers. Jedna z bhaktinych powiedziała, że kobiety są takimi klucznikami. They have to keep the gates closed only for their husband and only when it's proper. Trzymać zamknięte bramy jedynie dla swojego męża i kiedy jest to konieczne. A mogę jeszcze powiedzieć, ale skoro kobiety są zależne od mężczyzn, kobiety niestety często robią coś, czego by nie chciały, ponieważ są zmuszone w różny sposób. We know that women are dependent, meaning they depend on men and often they are doing things that they really don't want to do. So that's... I co wtedy? I wtedy to kobieta jest liderem, czy mężczyzna jest liderem? And then who is the leader there? A man or a woman? The leader is supposed to be the person who's most spiritually advanced. Liderem powinna być osoba, która jest bardziej duchowo zaawansowana. Kobieta, z tego co kiedyś słyszałam, jest 9 razy bardziej pożądliwa od mężczyzn. W sensie pożądania wszystkiego, no nie chodzi o seks tylko, nie? There is a saying that a woman is
more lasting, nine times more lasting than a man. Of course, it's not relating only to a sexual thing. It's not even relating at all to sexual. It's relating to material desire, possessions. Powiększania swoich takich materialnych 8 times. She has 8 times more saris than he has kurtas, right? Correct? Or 8 times more clothes, yeah. So that's what it refers to. But it's very dangerous because recently when we were at the tour, because you said that how many? 8 times. So if he has like 5 pairs of shoes, I should have like 5 times. 40. And recently he said, honey, you don't have enough shoes, right? Because Mahatma Prabhu, he said that you should have 8 times more than me, so you should come and you should buy some more. Because he was feeling bad. He's feeling he had too many. I want to get more shoes, honey. Can you buy 8 times more? Yeah, that's, Że yeah. właśnie So Mahatma anyway, Prabhu mówił o tym, że mężczyzna coś ma, a kobieta ma 8 razy więcej. Mój mąż właśnie ostatnio zobaczył jakąś ilość moich butów i policzył swoje i mówił, kochanie, masz niewystarczającą ilość butów, ponieważ powinieneś mieć 8 razy więcej, musisz chyba dokupić sobie trochę więcej. anyway, go ahead. Ale to jest właśnie nasza natura. That's our Wtedy mamy nature. problem. And then we have a problem. Bo my mamy się bardziej kontrolować niż mężczyźni, którzy Because mają... it seems that we have to control ourselves more than a man who... I dla nas jest to bardzo duże zadanie położone. And for us it's not takie brzemię. It seems to be a kind of burden. Because the expectations towards women are higher than expectations towards men. My mamy Although pracować we w are pracy, very my weak. mamy pracować w domu, tak? That's a misunderstanding. That there are expectations right now that the women are supposed to work at home, supposed to have a job, supposed to take care of kids and look always fresh and pretty, right? Yeah. And sexy. And sexy. And be ready all the time, right? I'm not talking about female growth, I'm talking about women but in general. It's the same problem. And inspire men. No, it's the same problem. This is like a lot of what you're reading in Bhagavatam is for materialistic people. Większość rzeczy, które czytamy w Bhagavatam, odnosi się materialistycznych. And so it's not actually, a lot of that's not actually meant for us. Większość z nich nie jest przeznaczona nawet dla nas. And the proof of that is Prabhupada said so many things about Grihastha life that were time, place, circumstance. I Śrila Prabhupada mówi w Bhagavatam o wielu rzeczach związanych z Grihastha się odnosi czasu, miejsca i okoliczności. How do you say but? Ale. If the man is spiritually advanced, it makes it very easy for the woman. Ale jeżeli mężczyzna jest duchowo zaawansowany, jakby to ułatwia życie kobiecie. No, ale nie widać tak za bardzo tego w praktyce. But she said, regarding what she said, we don't see it in a practical... You don't see any advancement? Że nie widać zaawansowania. Yeah, very few. Okay, guys. Not enough. Okay, guys, you need to be more advanced. Więc faceci musicie wziąć się za siebie i bardziej się rozwinąć duchowo. No women for you. Inaczej żadne kobiety, brak kobiet dla No, nas. Follow woman. Yeah, the best devotee man will get the best women. Że najbardziej zaawansowany bhakta otrzyma najlepszą kobietę. Yeah. It's true, there's a disproportionate amount of emphasis on the qualities of women. And that's bad for the men because they think it's all on the woman to be good and they can be anything they want. I to jest prawda, że zbyt duży nacisk kładzie się na omawianie tych cech czy oczekiwań w stosunku do kobiet, a niewystarczająco mówi się o tym, jacy powinni być mężczyźni, jakie są oczekiwania w stosunku do nich i to powoduje, że oni sobie często myślą, że mężczyzna może być jakikolwiek, tak? So if anyone's preaching like that, jeżeli ktokolwiek naucza w ten raise your sposób, hand niech podniesie and rękę. say, Mahatma Prabhu said I wtedy powie, Mahatma Prabhu that we need to be training the men and not focusing so much on the qualities of women. We've heard powinniśmy enough trenować about that. mężczyzn, nie powinniśmy We need tak to hear bardzo more about skupiać się women. na cechach kobiet.
Who does Mahatma Prabhu think he is? Tell me what Ten to Mahatma say. Prabhu myśli, że jest. Feminist. It's a He feminist. is a leader of our feminism. Feminist. Someone called me a feminist. Liderem naszej grupy feministycznej, którą tworzymy I wrote an article and someone called me a feminist, and I had to look up actually what it means to be a feminist because I didn't know. Ja czytałem jakiś tam gdzieś artykuł i ktoś mnie nazwał właśnie feministą i ja nawet musiałam sprawdzić, cóż to słowo feminista oznacza, tylko sam nie wiedziałam. And really, for what basically the definition said, if you're a man and you're a feminist, you're just trying to protect women from being exploited by men. I tak to, czego ja się dowiedziałam, że jeżeli mężczyzna jest feministą, no to głównie chodzi o to, że on stara się ochronić kobiety od tego, by nie były wykorzystywane przez innych mężczyzn. So I took it as a compliment. Więc ja przyjąłem to jako komplement. You're a feminist! Jesteś feministą. Thank you. Dziękuję bardzo. It's such a compliment. Jaki wspaniały komplement. I'm supposed to be, right? Powinniśmy tak naprawdę powiedzieć. A lot of misunderstanding. Yes. Jest wiele nieporozumień. I think this working both sides, one suffering, other suffering, man suffering, the woman suffering. But I think if I'm suffering, I'm burning bad karma. So we have to not be happy about that. We're burning bad karma and this going away. So you tell your wife, you're my fire for burning my bad karma. Ale powiedz po No polsku. fire, no wife, so I have. Powiedz po polsku. You burned it up already, right? To tak działa w dwie strony w zasadzie. Można powiedzieć, że mężczyźni cierpią, kobiety cierpią. W zasadzie, jeżeli cierpimy, to znaczy, że odbieramy złą karmę. Więc jeżeli odbieramy złą karmę, to powinniśmy być chyba Yeah, but sometimes you're lighting the fire and then walking into it. Ale czasami ty rozpalasz ogień i wchodzisz do tego ognia. And blaming the wife. I wtedy zaczynasz obwiniać żonę. Yeah, that's the problem. To jest czasami problem. Yeah, you know, maturity means take responsibility for the results you create in your relationships. Dojrzałość oznacza branie odpowiedzialności za te rezultaty, które się pojawiają w twoim związku z powodu twoich zachowań i wypływają z twoich zachowań. You know, it's a cop-out just to blame somebody else. It's what? Cop-out. What's the English translation of cop-out? Cop-out. Cop-out. Co to jest? That means instant excuse. Że to jest rodzaj wymówki. I mean, sometimes it's true, Czasami jest to but often prawda. it's not. Czasami wymówką jest obwinianie żony. Czasami jest to prawda, ale często nie jest to prawda. Anyway, Praktycznie nigdy nie jest to prawda. it's Kali Yuga. To jest... No, that's just... She's saying things I didn't say, getting me in trouble. What a pity that most of them speak English, right? I could make my own class, feminist class. Well, most of the classes are given by men. Większość wykładów jest So dawana that przez kind of mężczyzn. explains why you get things from the male perspective. I to dużo wyjaśnia, dlaczego większość rzeczy jest opisywana z perspektywy męskiej. It doesn't have to be that way. Oczywiście nie powinno być w ten It sposób. tends to be that way. Hmm? It doesn't have to be, but it tends to be that way. Nie powinno tak być, ale wydaje się, że tak się And- właśnie dzieje. Taka And, jest men, tendencja. and of course, many of the men are renounced. They're not married. I wielu z tych mężczyzn nie So jest they're nawet not- żonatych, są wyrzeczeni. They're not necessarily hearing the female perspective. I nie słuchają, jaka jest perspektywa kobieca. So, Ale z tego co pamiętam, to Rada czasami krzyczy na Krysznę, czy się denerwuje złości, a Kryszna nigdy nie robi tego, nie obraża Rady, As I jest know- zawsze dla niej miły, As I know, Rada ustępliwy, sometimes tak? she is upset with Krishna and she's even screaming on him, but he's never upset with her, he's never mean for Nie her. wykorzystuje jej. He, Tak? he's not taking A więc advantage. nie trzeba być w związku, żeby mieć So we don't have to Radę be Kryszny. even in a Zrozumieć relationship Pozycję męską i to żeńską. understand the position of a man and a Yeah. woman, because seeing the example even of Radha and Krishna, I can see that yeah, it's a good point. the role models of, It's a very good point. Well, to men- jest bardzo dobry punkt. Men don't see it like that. Ale mężczyźni nie patrzą na to. No, Mm, ale właśnie men- było na temat zaawansowania mężczyzn czy mężów, nie? Że są baktami i że
są na jakiejś pozycji. Dlatego mówię o tej pozycji, tak? Żeby zacząć wreszcie widzieć z tego punktu widzenia. Że jeżeli if someone is advanced devotee, he's supposed to see from this kind of level, right? Yeah. Well, it has to be taught also. Ale to te rzeczy powinny być również nauczane. The male nature it looks at male as power, Ta strength, natura męska to jest tak jakby siła, odwaga. Macho man. big muscles. Duże mieć. Harley, you have Harley? I don't know, kind of. Harley Harley Davidson, do you have? Or some motorcycle? jakiś motocykl, Beard, you know. broda. Like that. Yeah. And then Krishna is bowing to Radha's feet to ask forgiveness. A później masz Krysznę, który pada do stóp Rady i błaga ją o wybaczenie. But I believe many of those Harley guys do the same, are soft inside, and they are also often begging their women. But anyway, her point is that Krishna is the supreme male, and so he's the role model for men. But men have movie stars as role models. I to jest tutaj po które Asia poruszyła, że Kryszna jest nam źródłem wszelkiej męskości, można powiedzieć, i mamy ten taki wzór i on nagle jest taki miękki, a dla tych mężczyzn tym wzorem są jakieś gwiazdy filmu. So what's interesting is To, co interesujące jest when men are like that, they're doing that to impress men. To on robi to po to, by wywrzeć wrażenie na innych mężczyznach. It doesn't impress women because To nie robi wielkiego wrażenia na kobietach. when you beat the guy up at the bar, the women are looking at the guy, I'm not going to be with this guy, he'll beat me up. So they Kobieta widzi, misunderstand. że facet bije innego faceta w barze, to sobie myśli, no chyba ja nie chcę być z nim, They ja think- będę następnym, która dostanie. They think that women are looking, yeah, they're looking, and they're running away from you. 'Cause I they oni think sobie you're a myślą, o, jerk. kobiety na mnie patrzą, ale tak, kobiety patrzą i uciekają, bo Yes. sobie myślą, że on nas będzie ubierał. My experience about relationships is like we have mostly our relationship in rajas. It's very sweet on the beginning and what is at the end. We're not discussing what I want, what I wish, how we look our life, this kind of things. And therefore just this happening, what's happening. Yeah. Że moje doświadczenie w relacjach jest takie, że one są głównie w tej gunie raja, czyli na początku jest słodko, później już tak słodko nie jest i nie ma dyskutowania, omawiania tego, jak byśmy chcieli, żeby nasze życie wyglądało, czy jakie są moje potrzeby, czy twoje. I wtedy kończy się tak, jak się kończy. Albo się nie kończy, to jest jeszcze gorzej. That's not a good relationship. I to nie jest z pewnością dobre. But in Bhagavad Gita, when there is explanation of happiness in different mode of nature, Prabhupada commenting the happiness in passion, he's giving example of woman and man relationship. Yeah. The beginning is sweet and Tak jak Śrila Prabhupada omawia szczęście w różnych gunach natury, to omawiając szczęście w gunie pasji, które na początku jest słodkie, a później robi się gorzkie, właśnie mówi o związku między kobietą a mężczyzną. Those are material relationships, of course. I to są oczywiście For materialne us as związki. devotees, Dla nas jako wielbicieli it's sweet in the beginning, jest na początku and it's słodko, sweeter in the end. na końcu, but it's bitter in the middle. Yeah, it's Ale always jest good gorzko w środku. because we do everything in the mode of goodness. So the relationship just gets better and better and closer and sweeter and sweeter. I wszystko jest takie słodsze i słodsze. we don't want to give up. To nie chcemy. But there is a simple solution. Since the woman is 9 times less than the man, they should chant 9 times more than men. There will be no problem then. Jeżeli kobieta jest bardziej, można powiedzieć, taka porządliwa, to powinna No, it's 8 wydawać times. więcej. 16 times 8. That's 128 rounds a There will be no day. problem any grip. No, we could do that, 128 rounds a day. Jai. But they won't cook, they won't clean, they won't have time for kids. It just Jak kobieta będzie intonowała, to ona już nie będzie ani sprzątać, nie będzie gotować, nie będzie robić nic, tylko będzie leżeć, pachnieć i I intonować. have a joke. I have a joke for you. I have a joke. So
every day the husband comes back from work, and you know the wife just stays home with the kids, and he's like really busy at work, and so he always asks, "What did you do today?" Like, you know, just with kids, you don't do anything. I mężczyzna przychodzi z pracy i widzi, że żona jest w domu, opiekuje się tymi dziećmi i tak zadaje takie pytanie, no ale co tak cały dzień robiłaś, prawda? So one day he comes home, the house is completely dirty. Przychodzi raz do domu, brud. None of the beds are made, dishes piled up in the sink. Tam naczynia, wszystko. Nothing to eat for dinner. Nie ma żadnego obiadu. Kids have like chocolate all over their face, dirty hands and feet. Dzieci brudne, całe w jakiejś czekoladzie. Running around naked with knives, you know. Dziecko biega tak z nożem. And she said, you know, every day you come home and ask me what I do. Well, today I didn't do it. I że mąż mówi do męża, wiesz, każdego dnia przychodzisz i pytasz mnie, co ja zrobiłam. No a dzisiaj właśnie tych rzeczy nie zrobiłam. So, you know, she'll chant 128 rounds. And, you know, Więc będzie sobie to your kids will be running around with knives. Ale dzieci będą sobie biegać z nożami. Dirty in the house of mess. No. 8 times more lusty means they like material things 8 times more than men, generally. Generalnie Gotta be nice. 8 razy bardziej pożądliwe oznacza, Gotta że look good. generalnie kobieta Potrzebują, potrzebuje. nie tylko chcą, potrzebują. But she's saying not only wants, but it seems they need. Yeah, they need, yeah. Że one potrzebują 8 razy więcej rzeczy to feel fulfilled. Yeah, Right? exactly. But is it not that it changed right now? Because as you said, in general, but I believe that right now, nowadays, men are also very much about Some definitely, and some women aren't. że widać, że są niektórzy mężczyźni, którzy również są bardzo chętni, żeby powiększać swoje posiadłości, mają duże potrzeby, a niektóre kobiety nie mają tych potrzeb, albo mają dużo mniej. And now, you know, someone's a man and he wants to experience his feminine side, so he wants to dress more like women. Że są mężczyźni, którzy chcą doświadczyć swojej kobiecej sfery i ubierają się na przykład jak... I'm so envious of women. They have such better clothes. You go to the men's section, it's like same thing they had 80 years ago. You know? I mężczyzna może tak się czuć sfrustrowany, że po prostu kobiety mają lepsze ciuchy i idzie tak sobie do miejsca w sklepie, w którym są ciuchy dla facetów. Just like they looked in 1920. To same rzeczy, które były, nie wiem, 80 lat temu. To nie jest w porządku. Equal rights for men. We should have nice clothes also. But powinniśmy też mieć jako mężczyźni wspaniałe ciuchy. But we don't care that much. Ale my same white shirt, same black pants, same black tie. Wear it every day. It's like whatever. I think that many men are right now very concerned about their look. Coraz więcej właśnie widzę. Well, you know, I think it's also kind of the gender roles are like mixing. They used to be like they actually used to be pure men and pure women. Role takie płciowe, jeżeli można je tak nazwać, one stały się takie bardzo płynne, te różnice. Mężczyźni stają się tacy niewieści. Yeah, we can see that some men becoming very feminine and some women are becoming... Kuba asked a good question. He said, he said, is there a difference between need and desire? Czy jest różnica między potrzebą a pragnieniem? That's an important question because we all have needs and if we don't fulfill them, wszyscy mamy, to jest ważne pytanie, ponieważ wszyscy mamy pewne potrzeby. We'll be unstable materially. Które spowodują, że będziemy czuć się tacy niestabilni materialnie. Material instability produces spiritual instability. Materialna niestabilność powoduje taką duchową niestabilność. Desire would refer to generally something which is antagonistic to bhakti, but pragnienie zwykle jest czymś, co jest tak w sprzeczności do bhakti. But needs, physical, emotional needs, there you fulfill them, so you can go on with your bhakti. A te potrzeby duchowe czy materialne, jeżeli zostaną spełnione, one sprawiają, że możemy kontynuować naszą bhakti. It's less I want this and more I need to have this, otherwise I can't function. To nie jest że ja chcę tego, to jest bardziej, że potrzebuję tych rzeczy, by funkcjonować. And a lot of men don't understand that about women and they get upset with their wives. Like, why do you need so many things?
I wielu mężczyzn nie rozumie tych potrzeb kobiet i wtedy, kiedy kobieta ma jakieś potrzeby, oni mówią, po co ci te rzeczy? Ja bym raczej zadała pytanie, ilu mężczyzn to rozumie? I would rather ask the question, how many men understand this fact that women have... I don't know, 1 out of every 100,000 maybe. That's a generous estimate. Usually takes them 25 years of marriage to figure that out, if they last that long in the marriage. Niektórym zajmuje 25 lat małżeństwa, by te rzeczy zrozumieć, a niektórym, że nawet po takim czasie tego nie rozumieją. But yeah, so it just requires education. To wymaga edukacji. Yeah, I think in Ukraine or Russia, when you apply to be initiated, one of the things you have to do is take a marriage course. They won't let you get initiated unless you take a course on marriage. Yeah. Even if you are not planning to get married? I mean, I guess they figure everybody will get married. Yeah, even if you're not planning, apparently. Że myślę, że chyba w Rosji czy tam na Ukrainie, tam były jakieś takie rzeczy, że jest obowiązek tak zwanego kursu przedmałżeńskiego, jeżeli chcesz dostać inicjację, nawet jeżeli nie planujesz Now, I have a question. Seeing that course is in Russia, it might say the man is right and the woman's wrong. Does it? I hope not. Jeżeli ten kurs jest w Rosji, to możliwe, że tam jest, kind of na tym kursie cały czas się mówi o tym, że mężczyzna ma zawsze rację, a kobieta nigdy nie ma racji. Yes. Yeah. Wydaje się, że szef mojego szefa rozumie kobiety. It seems that a boss of my boss, he understands women. No ma 100 par butów. Because his wife, żona, tak? Żona. Nie żona, on. Aha. This guy, he has a 100 pair of shoes. Oh. Ale jest już starszą osobą i nie ma żony. No. And he's an old person and he doesn't have a wife. No, ale to taki szczegół. Ja chciałem zapytać o taką sprawę, bo mówił Prabhu w takim wykładzie o balansie, że jest czas na zarabianie pieniędzy, czas, który powinniśmy poświęcić na zdrowie, na rodzinę. I rather refer to something that you said in one of your classes regarding balance, that we should find a time for making money, for our taking care of our health, na sadanę i na relaks. And also relax. Dziś słyszymy, że powinniśmy myśleć tylko o przyjemności dla Kryszny. And today we heard that all we should think about, the only thing we should think about is giving pleasure to Krishna. Yeah, so when you relax, you do something that will help inspire your bhakti. Ale relaksując się, powinieneś robić te rzeczy, które będą Cię inspirowały do tego, żeby zwiększać swoje bhakti, czy rozwijać swoje bhakti. Yeah. It's always about Krishna's pleasure, even when relaxing. To zawsze powinno być związane z przyjemnością Krishna, nawet jeżeli się relaksujemy. It's not like I finished my 16 rounds, so now I can watch a movie. To nie jest tak, że skończyłem intonować 16 rund i teraz jest mój czas i teraz ja sobie I need it. No. Maybe it's a need, right? To keep me going. So it should be something Krishna conscious. To przynajmniej powinny być rzeczy związane ze świadomością. I'm going to go to the mountains and chant japa, read Bhagavatam. Going to learn some shlokas, play harmonium. Możesz pointonować, czytać Bhagavatam. I'm going to watch cooking videos. Możesz poglądać You know, because I like to cook. You know, things that you would use in service. Rzeczy, które możesz wykorzystywać. I watch a lot of things to figure out how people are thinking because I'm interacting with people and it's a handicap if I don't know how they're thinking. So that's part of my recreation. Dużo wideo, które pomagają mi zrozumieć sposoby myślenia innych osób, ponieważ to mi pomaga w tym, co robię. I gdybym tego nie robił, to byłoby dla mnie dużą przeszkodą. Yeah, my daughter's 21 and she says things to me and I'm like, what's that?
You don't know what that is? Moja córka na przykład ma 21 So I lat, have i ona to- mówi pewne rzeczy i ja zupełnie nie wiem, o czym ona mówi. I ona mówi, So I "Ty nie have to wiesz, go co to jest?" online and learn. Because I ja this is muszę what się people are jakby talking about. uczyć cały czas. That's my Dowiadywać. recreation. Właśnie to było piękne obserwować, jak na Mazurach byliśmy w 2 jachty, 11 osób i każda z tych osób robiła swoją sadanę, mimo że Because he był relaks. he spent a vacation with a group of devotees there, and they were sailing together with 2 yachts, and it was nice seeing that every one of those devotees were doing their own sadhana daily. And also, I mean, you can go sailing because it's a way to bond. You know, this is like coming closer Można together. wybrać się właśnie w taką podróż jachtami z wielbicielami, ponieważ jest to również sposób na zawiązywanie głębszych relacji. Right? Let's go on, let's go do something to bond. And generally, when devotees come together, they end up talking about Krishna anyway. It's just that it's a nice environment because there's, just I to jest relaxing. właśnie dobry sposób na to, by zawiązywać głębsze relacje, przebywanie z wielbicielami, robienie z nimi różnych rzeczy i nawet kiedy pozornie te rzeczy jakby nie są świadome Krishna, to i tak zwykle wielbiciele kończą na tym, że zaczynają rozmawiać o Krishnie i o rzeczach It's związanych a z really Krishną. funny story. Jest pewna taka zabawna historia. Prabhupada was in his room talking to some devotees. Śrila Prabhupada był w swoim pokoju i rozmawiał z pewnym And he was wielbicielem. talking about something like Indian history or I rozmawiał o czymś jak historia indyjska, czy coś takiego. how they build ships or something. Right? Jak budowali statki, czy coś takiego. And one devotee was like in anxiety. Jeden wielbiciel poczuł się zaniepokojony. It's like I'm sitting with here with my spiritual master and they're talking about like Indian history. I tak sobie Just pomyślał, ja czuję się nothing bardzo to do with zaniepokojony. Krishna. Siedzę z moim mistrzem duchowym i my rozmawiamy o jakiejś historii Indii, jakiejś budowie statków. The devotee was feeling really anxious, so he said something about Krishna. I on był taki bardzo niespokojny, ten wielbiciel, i nagle powiedział coś o Krysznie. Prabhupada said, "Why are you bringing in Krishna? We're talking about Maya." I Prabhupada też powiedział, dlaczego tutaj wychodzisz z Kryszną? My rozmawiamy tutaj o Mai. Sometimes my wife's like that with me. Czasami moja You're żona too jest Krishna. taka ze mną. You're too Krishna conscious. Mówi, You always have to "Jesteś talk zbyt about świadomy Krishna. o Krysznie. Ciągle rozmawiamy o Krysznie. Can't you just be normal for a while? Czyli może być taki normalny przez chwilę. No, I was never really normal. Nigdy nie byłem normalny. How do you be normal? Okay, what do we talk about? The weather, Na czym porozmawiamy? O pogodzie, politics. polityk. You wanted to say something? Dziękuję, że dał mi głos teraz, bo ciężko mi się przebić. Thank you for giving me a voice. Ciężko mi się przebić po prostu, bo nie znam angielskiego. Aha. Odnośnie tych spraw damsko-męskich. Regarding this with men, women, female, male issues, Godzinne dyskusje powinny być generalnie. I believe that there should be hours of discussion. Na pewno są duże zaległości. For sure we have, there's so many neglections. Neglected topics? Neglected topics. No pamiętam złe czasy, gdzie bardzo tak dużo negatywnych wypowiedzi odnośnie kobiet. I remember the bad times when there were so many negative informations about women. Relacje, jakie powinny być i tak dalej. And about the relation, how they're supposed to look like. Z jednej strony możemy coś tam czasami tłumaczyć, jakąś płyną pasji, czy naszą mają, czy cokolwiek. From one side, we can explain those things using our Maya or gunas that we are Tak, in. po latach mam pewne takie powiedzenie, mi się stworzyło to, że But after the years, I have this saying that I made it. to, że ktoś coś głupiego powie, czy powiedział, to jedno. That if someone said something stupid, really stupid, it's a one thing. Ale takie nasuwa mi się pytanie, skąd to wziął, od kogo się tego nauczył.
But then I'm starting to wonder where he learned this thing, where he heard this thing. Wiadomo, że niektórzy mają to w naturze, ale też Of wiele course, osób, there are people who have this kind of nature. tak mi się nasunęło taka jest niebezpieczna myśl. And a very dangerous thought came to my mind. Ale może coś w tym jest. Prabhupada dał inicjację bardzo młodym chłopcom. And maybe there is something about it. And Prabhupada gave sannyas to very young men. Często mamy taką tendencję, że to pożądanie przeradza się w jakąś też nienawiść, tak różne cechy. And we can see that this attachment often is turning into a repulsion. Czy to mogło być punktem, że taka forma nauczania się stworzyła? Maybe that's why this type of preaching was like very much. Definitely. Z pewnością tak. They were trying to protect themselves Oni starali się ochronić siebie. from the attraction to women. Ochronić siebie przed tą I atrakcją. mean, one sannyasi admitted it. Jeden z sannyasinów przyznał się do tego. This very reason I spoke negatively about women because I was this young sannyasi and I didn't want to become attractive. I powiedział, że ja mówię bardzo negatywnie o kobietach, ponieważ byłem młodym sannyasinem i czułem atrakcję do kobiet i żeby przeciwdziałać tej atrakcji, mówiłam o nich negatywnie. It's kind of what you expect from a 22-year-old sannyasi. Czego można się spodziewać od 22-letniego sannyasina? Ale to wpłynęło na całe środowisko. Yeah, but it influenced all the exactly. all the community, all the society, Exactly. our Yeah. society. We matured a little bit and then we understood the woman is not the problem, it's the desire to enjoy the woman that's the problem. My jako środowisko troszeczkę dojrzeliśmy i zrozumieliśmy, że to nie kobiety są problemem, że problemem jest to pragnienie czy ta chęć cieszenia się kobietami, czy eksploatowania. Anyway, there's a lot of things Jest tak wiele rzeczy within Vedic culture w kulturze that when you get wedyjskiej, when they get transplanted in the West, get completely misunderstood and które misapplied. jeżeli byłyby może być zaszczepione w kulturze zachodniej, te wedyjskie rzeczy, to by spowodowało bardzo dużo problemów. Pretty much, if you have no senior people, it's pretty much guaranteed they'll be misunderstood. Because I travel a lot and I see it all the time. Jeżeli nie masz takich starszych osób, które są w stanie te rzeczy wyjaśnić, to jest wręcz gwarantowane, że jeżeli te rzeczy się zaszczepi, to jest bardzo dużo nieporozumienia i z tego wynikających problemów. Ja jeżdżę po świecie i widzę te rzeczy. I misunderstood him. I preached the wrong way. Ja źle zrozumiałam pewne rzeczy, ja nauczyłam w ten sposób. One guru, I heard he forbid his disciples to listen to any of his lectures pre-like 1990. Że jeden z guru zabronił swoim uczniom słuchać swoich wykładów sprzed roku 90. For this reason. Właśnie z tego powodu. A czy powiedział, że przepraszam za te wykłady? Did he apologize for those classes? I think so. Ja myślę, że tak. Yeah. I think he admitted he was responsible for a lot of the aversion that men had towards women because he preached very strongly. On również przyznał się do tego, że on był winny temu, że można powiedzieć, zachęcał do takiej awersji w stosunku do kobiet. Because the idea kind of was like, if you want to be Krishna conscious, associating with women is probably the worst thing you could do. So just avoid it at all costs. Że jeżeli chcesz być świadomy Kryszny, to towarzystwo kobiet to jest najgorsza rzecz, którą możesz zrobić za wszelką cenę. Trzeba tego unikać. Że należy tego unikać za wszelką cenę. But, one thing I noticed. Ale jedna rzecz, którą zauważyłam, when these rough, tough sannyasis became gurus, all of a sudden they had daughters, and their whole attitude changed. Kiedy ci tacy twardzi sannyasini
że stali się guru i zaczęły się pojawiać damskie, kobiece uczennice, które zaczęli traktować jako swoje córki, nagle ich nastawienie się zmieniło. So the enemies turned into daughters. I przemienili And tych things got- wrogów w swoje córki. And things got better. I I noticed do that. pewnego stopnia like rzeczy się practically poprawiły. the day they became gurus, they were different. They couldn't be the same. I można powiedzieć, że już ten dzień, w którym stali się tymi guru, Well, zmienił i już nie byli tymi samymi One osobami. guru remained fanatic. Jeden guru pozostał He would fanatyczny. never talk to female disciple. Nigdy nawet nie rozmawiał z uczennicą. And he's not a guru now. I don't know if that was a symptom of a problem or what, but it was a little... Już nie jest out of jako balance. guru, a nie wiem, czy to był symptom tego Okay. problemu, czy to był problem. Okay, if we go any longer, I have to charge you overtime. Last Nie, question. przepraszam, ale musimy This kończyć. is- Przepraszam. What's the schedule today? We are starting at 2. You are starting, we are starting at 2:30 with the kirtan and then class. And during the kirtan, there's going to be Abhishek of Okay. Radha Krishna deities. Okay, So your kirtan and class. okay. And prasadam at noon, right? Today, no. Yeah, okay. Właśnie a propos prasadam, jeżeli ktoś z Was ma chwilę czasu, to proszę pomóżcie nam w kuchni, bo trochę przeciągnęliśmy i to prasadam też może się przeciągnąć. Ale mówisz o tym porannym prasadam, czy tym o 12? Nie, o tym prasadam, które ma być po południu. A po południu. Tak, także jeżeli ktoś mógłby z Was pomóc, to zapraszam do kuchni. Okay. Więc powiem po polsku. Could we finish Guru Maharaj, please? Because I You need can to ask cook. her, I need sure, to sure. cook for you, Yeah, and it has to okay. be ready at noon. And I need to work on I the cannot PowerPoint. translate To it. może na rano Prabhu mi przetłumaczy już, a ty idź już gotowy. You can ask. Krótkie pytanie. You can ask her. She'll give you the same answer. I need to go to cook. Okay. Yeah. All right. So Okay. I would like to bring that story I heard about Jiva Goswami. That at some point in the time, one bhakti saint, who was a woman, who wanted Mirabai. yes, wanted to get in touch with him, to meet him, but due to the sannyasa he took, he was Wouldn't talk to her. he couldn't talk to woman, and then he got through some associates, I think, associates, the information that from her that there is only one man in Vrindavan, and then he understood her advancement and decided to meet with her. Yeah, true. Przetłumacz. Więc chciałem przytoczyć tutaj taką historię o Jiwie Goswami i o Mirabai.